Dzień dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Żuraw, z kanału żuraw.pl i dzisiaj jest pewnego rodzaju ogłaszany troszkę, ale tak pokątnie Ninja Stream, w którym będę opowiadał o swojej grze fabularnej Agenci Cogwheel, którą właśnie sobie od kilku miesięcy, gdzieś od marca tworzę. Dosyć, powiedzmy, dwutorowo, bo tworzę ją pisząc podręcznik w pliku tekstowym oraz tworzę sobie od razu stół wirtualny stół Foundry, w którym będzie można sobie grać. Gra jest na GitHubie dostępna, także do ściągnięcia, więc jakby kogoś interesowało testowanie mojej gry później, to linka mogę podrzucić do mojej gry. No i dzisiaj chciałem trochę opowiadać, co udało mi się zrobić, ponieważ implementuję do tej gry różnego rodzaju rozwiązania, które pozwolą mi testować różne rozwiązania mechaniczne. To, co się tutaj odpaliło, to jest domyślny startowy akurat mój ekran Foundry z agentami Cogwheel. I od razu na starcie odpalają się dwie rzeczy: zegary postępu, które są newralgiczną częścią agentów Cogwheel, ponieważ będzie zegarów dosyć dużo w tej grze używane do różnych rzeczy. Tutaj oznaczyłem sobie zakładki i to niestety nie działa jeszcze dobrze, bo tuż jak wróciłem z pracy, pomyślałem sobie, że dodam do tego okna zakładki mające definiować zegary do różnych rzeczy, żeby nie trakować wszystkich zegarów w jednym jakby oknie, które będzie się trzeba przewijać potem przy większej ilości, ale jakoś to na razie nie chce mi do końca działać. Będę musiał nad tym posiedzieć. A drugim ważnym oknem, które też mi się odpala na starcie, jest okno metawalut, gdzie tych metawalut mamy dwie. Punkty Nemesis są to, powiedzmy, że odpowiednik punktów, w jakimś sensie zapożyczenie designerskie z mechanik 2D20 i tam punktów Fatum, czy Duma, czy czegokolwiek, co jest wykorzystywane w różnych grach spod tego szyldu, i punkty pary, które są czymś jak momentum w 2D20 albo stamina, troszkę może też jako stamina, na przykład w Nowym Konanie od Monolitu, czy w tego typu podobnych grach, czy punkty w Fabuli Ultimie, albo punkty Nemesis z punktami Ultime, też w Fabuli Ultimie. Więc to jest bardzo ważne okno, które też mi się odpala na starcie. Każdemu graczowi się odpala na starcie jedno i drugie okno, i oczywiście można je sobie zamknąć, albo spopautować. Jeżeli mamy moduł do popautowania zainstalowany, mogę sobie je zamknąć i to nie daje mi żadnych problemów, ponieważ zaprogramowałem sobie, że mam tu w kontrolkach tokenów z lewej strony ekranu mam dodatkowo jeszcze jedną kontrolkę Cogwheel Syndicate. Tak się pierwotnie nazywała ta gra w pierwszej iteracji, ale później zmieniłem je. Zazwyczaj tu mamy wywoływanie okna zegarów postępu z powrotem i okna metawalut, więc sobie mogę to włączać i wyłączać, że tak powiem, w dowolnym momencie i sięgać do tych okien, jeżeli będę ich potrzebował, chociaż zwykle mam wszystkie odpalone zazwyczaj. I teraz tak, może zacznę od tego, o czym jest gra w ogóle. W pierwotnym i cały czas podtrzymywanym zamierzeniu Agenci Cogwheel jest grą fabularną, w której gracze wcielają się, czy tam osoby grające wcielają się w agentów supertajnej organizacji, która w nieco odjechanej steampunkowej wersji naszej rzeczywistości, powiedzmy okresu Wielkiej Rewolucji Przemysłowej, czyli głównie XIX wiek, może nawet bardziej druga połowa XIX wieku,
pracują dla takiej organizacji, którą sobie można też w jakiś sposób zdefiniować. Akurat jeszcze na lorowo-settingowych kwestiach tej gry aż tak bardzo się nie skupiałem. Są tu na razie szkieletowe założenia, więc osoby grające wcielają się w takich właśnie agentów supertajnej organizacji, którzy dla tej supertajnej organizacji wykonują różnego rodzaju misje i w grę można grać dwutorowo, czyli używać jej głównie tylko do jednostrzałów, kiedy sobie chcemy zagrać w steampunkowych klimatach w grę o szpiegowską, akcyjniaka szpiegowskiego, bez jakiegoś większego podłoża kampanijnego, settingowego, coś bardziej na rozluźnienie, to wtedy można zagrać agentów Cogwheel jako jednostrzał. Będą do tego też procedury, struktury mające na szybko generować antagonistów. Tutaj główny antagonista w agentach Cogwheel nazywa się Nemesis i zwykle jest to jakiegoś rodzaju organizacja albo byt, który stoi na czele właśnie jakiejś organizacji lub innego konstruktu politycznego, nie wiem, militarnego, społecznego. Tutaj w podręczniku, który tam w PDF-ie też jest dostępny, wielokrotnie wrzucałem na Facebooku czy na swoim Discordzie linki, można znaleźć do dysku Google, do podręcznika, więc tam są tabele do losowania tego Nemesis już przygotowane. Można sobie wylosować Nemesis, czy to na jednostrzała, czy chociaż bardziej od Nemesis w przeciwnikami w jednostrzałach raczej będą henchmen, czyli przyboczni Nemesis, to takie porucznicy głównego złola. Częściej raczej będą wykorzystywani jako przeciwnicy w misjach pojedynczych, a Nemesis jest raczej konstruktem na granie dłuższej kampanii, bo celem tej rozgrywki jest właśnie poprzez wykonywanie tych misji dla supertajnej organizacji, która pierwotnie nazywała się organizacją, ale być może będzie się nazywała organizacją Cogwheel, nie wiem, albo zostaje po prostu organizacja, albo może nazwę ją Cogwheel. Tego jeszcze nie zdecydowałem. Więc nasi agenci naszej supertajnej organizacji wykonują dla niej misje i cykl owych misji ma się składać właśnie na kampanię, w której finałem będzie starcie najpierw osłabienie poprzez wykonywanie tych misji, a później stanięcie do finalnej konfrontacji właśnie z Nemesis i pokonanie owego Nemesis. Gra jest raczej... Starałem się, tworząc mechanikę tej gry, żeby była przede wszystkim jak najprostsza w bazowych założeniach i później, dokładając kolejne klocki, dawała pewnego rodzaju możliwości tak taktyczne, jak i możliwości popychania fabuły do przodu, czy tam akcji gry. Postawiłem z jednej strony na prostotę właśnie podstawowych założeń mechanicznych, ale także na ustrukturyzowanie rozgrywki, miksując pomysły, myślę, z różnych kultur grania. Troszkę z gier, jeżeli by sięgnąć po nomenklaturę dobrorzutową, którą nie wszyscy lubią, którzy korzystają z gier neotradowych, trochę mieszając rzeczy, trochę z OSR-ów, w pewnych miejscach delikatnie zapożyczając, na przykład jak tabelki losowe, czy prosty układ archetypów, czy bardziej atrybutów postaci. I struktury rozgrywki, czyli podział na fazy, troszkę znane z takich gier jak Blades in the Dark, czy ogólnie gry oparte na mechanice Forge in the Dark, ponieważ no na pewno nie będę ukrywał, że Forge in the Dark jako tako było dosyć dużą inspiracją w tworzeniu tej gry, ale też nie chciałem robić totalnego reskina Forge in the Dark z gangów
złodziei czy tam gangów przestępców na agentów, więc nie chciałem, żeby to był taki czysty reskin Forge'a, ale chciałem po prostu zmiksować pomysły, które podobały mi się w różnych grach i tutaj na pewno inspiracjami do powstania Cogwheela był Volsung, jeszcze w edycji 1.5, bo jakby steampunkowe podejście bardzo mi się podobało, aczkolwiek odjechana epickość Volsunga i trochę jakby brak zagrożenia dla postaci bohaterów w tej grze troszkę im przeszkadzał, troszkę mnie uwierał, jednak chciałem, żeby troszkę mistrz gry miał jednak możliwość troszkę poprzeszkadzania graczom i napsucia im krwi, żeby ci gracze czuli, że się muszą trochę napocić, zanim coś osiągną, a nie, że po prostu wszystko im przychodzi albo bardzo łatwo, albo łatwo, ale jakby rozciągnięte czasowo, no bo do tego zasadniczo sprowadzały się coraz trudniejsze konfrontacje w Volsungu, przynajmniej dla mnie, że de facto mistrz gry nie miał za wiele narzędzi, żeby bardzo mocno przeszkodzić graczom, mógł podbijać stopnie trudności testów, czy stopnie jakby pokonania danej konfrontacji, ale de facto wszystko się sprowadzało do tego, że gracze mieli do ściągnięcia więcej znaczników albo musieli osiągać w testach większe wyniki na kościach, co tylko sprowadzało się w moim odczuciu do tego, że wypruwali się tylko mocniej zasobów, ale jakby zagrożenia dla postaci czy dla utraty postaci nawet w konfrontacjach w bank jako tako nie było i to mi przeszkadzało gdzieś tam, jak prowadziłem swoją kampanię w Volsungu, która też zresztą była troszkę o takich właśnie agentach, czy z przypadku, czy takich zadeklarowanych agentach właśnie działających dla różnych mocarstw i walczących z jakimś większym złem. I to mi potem z czasem mi coraz bardziej to w Volsungu uwierało, więc chciałem coś z tym kiedyś zrobić i ten pomysł na zrobienie własnej wersji takiej steampunkowej gry, w której mógłbym sobie tą kampanię spróbować jeszcze kiedyś poprowadzić na nowo i ją zrealizować tak jak chciałem, właśnie wykonać, ale też gry, które poznałem po drodze, czyli na przykład właśnie Fabula Ultima, jakaś ogólna mechanika 2D20 z tymi swoimi rozwiązaniami metawalut, jakiegoś tam wpływania na sytuację w fikcji poprzez wydawanie zasobów, pozyskiwanie i wydobywanie zasobów, ogólne zasady jakieś tam pozyskiwania dodatkowych kości, żeby łatwiej znać test, ale za jakąś cenę. Zawsze jakoś to mi pasowało w grach. Mechaniki zegarów, czy to znane przede wszystkim właśnie z Bladesów, ale też i z Fabuli Ultimy, pewnego, czyli de facto można powiedzieć testów przedłużonych, gdzie trzeba coś tam nazbierać, żeby wypełnić, czyli nie załatwianie rzeczy jednym rzutem kostką, też mi pasowało, więc to wszystko chciałem połączyć, plus właśnie pewną prostotę w niektórych elementach, jaką serwują gry OSR-owe, chociaż jestem akurat bardzo takim laikiem, jeżeli chodzi o OSR-y, bo żadnej gry OSR-owej jeszcze nie prowadziłem, ani też specjalnie nie grałem, ale gdzieś tam styczność przez osmozę RPG-ową przez prawie już 30 lat grania w RPG jakąś tam mam, więc to też jakby gdzieś tam chciałem w tej grze zawrzeć i do tego chciałem, żeby gra opierała się na kościach K12, dlatego że przynajmniej ja mam taką percepcję, że kości K12 nie są jakoś tak mocno wykorzystywane w wielu systemach. Nie chciałem robić gry na K6 czy na standardowym znanym z PBTA rzucie 2K6 plus jakieś tam modyfikatory. Nie chciałem też robić gry na pulach K6 albo pulach K10, bo już po prostu za bardzo miałem styczność z grami opartymi właśnie na tego rodzaju rozwiązaniach. Chciałem czegoś trochę świeższego. Nie chciałem też brać K20, też wyświechtane i trochę w RPG-ach przez systemy oparte o D20 czy o 2D20, więc stwierdziłem, że K12 będzie takim wdzięcznym nośnikiem pewnej losowości.
Więc stwierdziłem, że wezmę sobie przekornie moja mechanika. Jeszcze nie ma oficjalnej nazwy, ale tak w swoim jakby na razie projekcie sobie używam nazwy 2D12, ale czy ona będzie faktycznie tak się nazywać, czy w ogóle będzie mechaniką bez nazwy, tego jeszcze nie wiem. W każdym razie, co ja sobie tutaj gadam, nie wiem, czy to dla was jest w ogóle ciekawe. Ktoś tu siedzi, ktoś słucha, to może jest jakoś ciekawe. W każdym razie, wpisząc podręcznik właśnie w pliku tekstowym i potem eksportując do PDF-a, stworzyłem sobie stół do Foundry, żeby testować kolejne funkcjonalności w tej mechanice na sesjach, dzięki czemu będę miał lepszy feedback do tego, czy coś działa, czy coś nie działa, czy coś można poprawić, zmienić i tak dalej. Kosteczka 2D20 to zawsze dobra rzecz. Ja nie mówię, że to jest zła rzecz, ale po prostu ja mam taką percepcję już trochę, że jakoś D20 mi się trochę przejadło, trochę można powiedzieć znudziło. Ja nie twierdzę, że to jest zła kość, czy gry na tych kościach są złe. Po prostu jakby troszkę nie chce mi się już ani K6, ani K20 jakoś specjalnie tak często używać, ale na pewno będę jeszcze grał w gry oparte na tych mechanikach, ale w swojej nie chciałem na tych kościach robić. Więc tak. Stworzyłem sobie stół, on jeszcze nie jest jakby w finalnej wersji, ciągle go dopracowuję, zmieniam, poprawiam. Dużo refactoringu tutaj było, już zaczynam używać przez styczność z copilotem githubowym, który pomaga mi w tworzeniu tej gry swoją wiedzą z zakresu programowania, który ja za bardzo nie mam. Już nasiąkam pewną nomenklaturą programistyczną, zaczynam gadać o właśnie refactoringu, czy o jakimś pushowaniu commitów na Gita, czy innych rzeczach. No D8, nie wiem, czy D8 jest aż tak wdzięczną kostką do grania, a D4, no w wagonie jest D4, już nie chciałem iść drogą Nubirusa i robić gry na K4, zresztą to jest dosyć specyficzna kostka, nią się akurat fajnie nie turla, a K12 moim zdaniem jest takim wdzięcznym wielościanem, chyba foremnym, o ile się nie mylę, a jeśli się mylę, to mnie poprawcie. W każdym razie przejdę może do karty postaci. Weźmiemy sobie naszego Cartelos Torpedosa z zębatki, czyli naszego Arakawe Toshiyuki. Tak wygląda aktualna wersja starej wersji karty postaci. Zrób na rzucie monetą. To sam ja. Tak, to jesteś właśnie ty. Tak aktualnie wygląda twoja karta postaci. Co jest ważne? Mamy archetyp i archetypów w tej grze na razie przynajmniej takich podstawowych zdefiniowałem 4. Pierwszym archetypem jest Hej Pug, witam cię serdecznie. Witam, pozdrawiam, zapraszam na pogadankę. Pierwszym archetypem w ogóle, dobra, wezmę sobie, tutaj mamy archetypy. Mamy 4 archetypy. Agent pary, geniusz techniki, parowy komandos i płaszcz cienia. Nazwy są takie, może nie są, no nie wiem, powiedzmy kwestia gustu. Ja chciałem jakoś zrobić troszkę, żeby było czuć klimat steampunku, a troszkę też, żeby nie były jakieś takie, a troszkę, żeby też definiowały to, o czym będę mówił, więc mamy 4 archetypy i 3 atrybuty główne. Mamy stal, maszyna i intryga, gdzie de facto jakby projektując tą grę wziąłem sobie bardzo prosty układ 3 atrybutów znanych chyba z niektórych gier OSR, czyli ciało, umysł, duch, tylko nadałem mi takie bardziej fancy, czy tam dziwaczne nazwy, jak kto woli, pasujące bardziej do steampunkowych klimatów. Na początku były maszyna, inżynieria i intryga, ale dostawałem feedback od różnych osób, że maszyna jako
definicja atrybutu ciało nie do końca jest myląca, bo się kojarzy właśnie z inżynierią, która miała być atrybutem umysłu, więc stwierdziłem, że zmienię nomenklaturę i ciało, które było najpierw było maszyną, teraz stało się stalą. Stal jest fizyczna w jakiś sposób, nie jest to metal, to jest co kojarzy się z fizycznością bardzo mocno, więc stwierdziłem, że ciało będzie po prostu nosiło nazwę stal w tej grze. No i jest to atrybut, który odpowiada za wszystkie akcje postaci agenta związane z atrybutami cielesnymi, czyli wszystko, co związane z jakąś ruchliwością, przemieszczaniem się, poruszaniem, dźwiganiem, bieganiem, skakaniem, ale także umiejętnościami walki, bronią białą czy bronią strzelecką, ogólnie, ponieważ są trzy atrybuty główne, więc pewna jakby abstrakcja, pole abstrakcji, w której muszą się mieścić pewne zagadnienia, musi być też szersze, więc cała aktywność fizyczna, odporność postaci ewentualnie też i wszystko, co związane z walką, jest zawarte w atrybucie stali. Jeżeli chodzi o maszynę, czyli umysł, czyli kiedyś inżynierię, teraz właśnie zdefiniowaną jako maszynę, to w tym zawierają się wszystkie jakby zdolności umysłowe postaci, postrzeganie, percepcja, wszystkie aspekty kognitywne, ale także wszystkie umiejętności związane z korzystaniem z technologii. Jakie są te trzy atrybuty normalnie? No w ogóle w takich klasycznych grach używających trzech atrybutów zwykle to jest ciało, umysł, duch. Nie? Czyli body, mind and spirit albo coś takiego. Więc tutaj wsadziłem całą tą aspekt rozumowania, zbierania informacji, kojarzenia faktów, ale także właśnie korzystania z technologii pod maszyną i z gadżetów, z atutów, z augmentacji, możliwość naprawiania, tworzenia przedmiotów, technologii. Wszystko zawiera się w atrybucie maszyna. No i na końcu mamy atrybut intryga, który jest dosyć specyficznym atrybutem, bo z jednej strony zawiera wszystkie aspekty jakby społeczne postaci, czyli odpowiada za powiedzmy jej charyzmę, umiejętności społeczne wszelkiego rodzaju, czyli wciskanie kitu, albo perswazję, albo jakieś negocjacje, albo tego rzeczy, ale także w tym atrybucie zawierają się wszystkie jakby umiejętności dyskretnego działania postaci. Czyli wszelkiego rodzaju skradanie się, które niby można było ktoś mógł powiedzieć, że powinno być podciągnięte pod stal. Ja wrzuciłem do intrygi, ponieważ stwierdziłem, że wszystko co dyskretne, co się będzie wiązało z dyskrecją, będzie się działo właśnie w intrydze. Społeczne rzeczy i dyskrecja, ale z takie związane jak powiedzmy, że siła woli, jakaś odporność psychiczna, odporność na przesłuchania, czy nawet jakieś skrytobójstwa będą się działy w intrydze, ponieważ chciałem, żeby stal była też takim atrybutem od rozpierdolu troszkę. Maszyna od takiego mieszanego, czasami bardziej w rozpierdol, czasami bardziej w dyskrecję, atrybutem od takiego korzystania z technologii może, a intryga właśnie od takiego przekradania się, robienia rzeczy w cieniu, gdzieś tam sabotażu dla tych agentów i temu podobnych rozwiązań. No, jak mówiłem, okrąg abstrakcji wokół tych atrybutów jest dosyć duży, ale ciężko, żeby było inaczej, kiedy mamy po prostu tylko tych atrybutów 3. To jest chyba już taki koszt uzyskania prostoty, tak? Że musimy zwiększyć poziom właśnie abstrakcji dla każdego z tych atrybutów. Atrybuty w grze agenci Cogwheel na Werk, ale to jest po niemiecku, czy po jakiemu to Los Torpedos? No nie chcę też bardzo, wiesz, to jeszcze to musi być
jakby strawne dla odbiorców różnego rodzaju. Werk? No to nie znam tego słowa. Że istnieje nawet w języku polskim takie słowo, to nie wiedziałem, widzisz, więc to jest pytanie, czy słowo jakoś rzadko spotykane, czy bardziej, nie wiem, staropolskie, czy bardziej z tej umierającej bądź martwej części języka polskiego. No właśnie, mechanizm zegarka to już takie mocno branżowe, bym powiedział. O. Przynajmniej ja tak to odbieram, że myślę, że maszyna jest bardziej jakby powszechnym słowem w użyciu niż jakieś... W każdym razie wszystkie te atrybuty mogą przyjmować wartości od 1 do 6 maksymalnie, gdzie startowe atrybuty, każdy archetyp ma swoje startowe atrybuty, które się dodają na kartę, no i na przykład parowy komandos, który jest takim, no powiedzmy, żołnierzem, nie? Agentem żołnierzem, gościem od mokrej roboty, atakowania i bronienia. Wiesz co? Pak, inteligencja, rozum, no tak, umysł bazowo, tylko chciałem, żeby to pasowało do stylistyki steampunkowej, wiesz? I miało pewien też poziom abstrakcyjności w sobie, bo wiesz, gdybym powiedział, że to jest ciało, to potem, albo że to jest umysł, no to ciężko potem jakby wytłumaczyć ludziom, że w tym się zawierają na przykład też rzeczy troszeczkę w szerszym kręgu pojmowania, nie, niż tylko inteligencja czy umiejętność kojarzenia faktów, więc to jest kwestia, wiesz, z którą ciągle są jakieś rozkminy i nie ma zadowolenia. Jak było bazowo, miałem maszyna, inżynieria, intryga, to też ludzie twierdzili, że troszkę im tu na przykład ta maszyna jako ciało im nie pasuje. No to zmieniłem na stal, a maszynę wstawiłem za inżynierię. Mam nadzieję, że to spotka się z lepszym odbiorem. W każdym razie, wracając znowu, atrybuty przyjmują wartości od 1 do 6, gdzie 1 no to jest, no, że jesteście raczej w tym słabi, a 6, że jesteście ekspertami. Wszystkie archetypy, no poza agentem pary, do którego dojdziemy na końcu omówienia archetypów, mają któryś atrybut na 5, któryś atrybut na 3, czyli że jest jego przeciętnym skillem i słabym skillem, czy tam atrybutem. Ma to dla mnie sens, ponieważ chciałem, żeby te archetypy się od siebie jakoś odróżniały. Więc parowy komandos jest specjalistą od żołnierki, od wojaczki, od akcji raczej otwartych, raczej od takiego otwartego działania na szkodę przeciwnika, ale też od bronienia pozostałych agentów. Trochę taki tank, ale też trochę taki żołnierz zadający obrażenia i siejący zniszczenie. Potem jest geniusz techniki. To jest zasadniczo odwrotność żołnierza, ale jednak, jak się okazuje, tak, to jest odwrotność żołnierza, koleś, który, ale też nie do końca, bo jednak ma stali na 3, a maszynę ma na 5. Koleś specjalista od korzystania z technologii, szybkiego naprawiania albo psucia, hakowania, wiadomo, maszyn różnicowych i konstruowania prowizorycznych gadżetów na bieżąco w trakcie misji, pozyskiwania informacji właśnie z maszyn różnicowych, ale też koleś, który potrafi gdzieś tam sobie, nie wiem, smontować broń i przypieprzyć jakimś naprędce zmontowanym obrzynem albo granatnikiem. Może przez swoją introwersję albo inne przymioty, swoją nerdozę, czy tam geekostwo, bardziej chyba nerdozę, jest może kiepski w skrytym działaniu i kiepski w komunikacji społecznej. Później jest płaszcz cienia, który jest znowu
totalnym zaprzeczeniem parowego komandosa. Jest to specjalista od sabotażu, pracy w cieniu, przebieranek, przekradania się, podkładania bomb, nie wiem, odtruwania, wykradania rzeczy po cichu bez zostawiania śladów. Dlatego ma intrygę na 5, maszynę na 3, bo wspiera się gadżetami, no i stal na 1 nie dlatego, że może jest jakimś chucherkiem, ale bardziej dlatego, że po prostu jest specjalistą od cichego. Nie jest specjalistą od bezpośrednich starć i przyjmowania ciosów na klatę. No i jest 4. archetyp agenta pary, który w przeciwieństwie do pozostałych ma wszystkie atrybuty na 3 wypośrodkowane, ale jest pewnym eksperymentalnym programem organizacji, czyli takim idealnym agentem wsparcia dla pozostałych części drużyny, który nie jest niczym wybitny, ale też niczym nie jest słaby. Do tego zawsze dostaje atut obligatoryjny przy tworzeniu postaci, który mu podbija 1 wybrany atrybut do 4, więc zasadniczo zaczyna grę mając 2 statystyki na 3, 1 na 4, dzięki czemu odnajduje się praktycznie w każdej sytuacji i może dzięki temu działać. I teraz w pierwotnej wersji mechaniki, którą jeszcze można znaleźć w PDF-ie, bo jakby tego jeszcze nie... Jestem w trakcie jakby przebudowywania podręcznika, ale piszę go w Wordzie, więc potem robię eksport do PDF-a. Jeszcze nowego PDF-a nie zrobiłem, bo się bardziej skupiałem na pracy nad stołem Foundry ostatnio niż na przepisywaniu podręcznika. To do atrybutów głównych były atrybuty pochodne, które miały być przede wszystkim obrażeniami otrzymywanymi w atrybuty główne i miernikami tego, jak powoli postać oraz miernikami tego, że za wykonywanie misji, pracę dla agencji, jakby pracę w niebezpiecznym środowisku ponosi się pewną cenę i z czasem, jeżeli dobrze ten agent nie wypocznie w downtime'ie i się nie zregeneruje, może mieć trudniej z wykonywaniem kolejnych misji. I mamy 3 atrybuty pochodne pod 3 atrybutami głównymi: wytrzymałość, kontrolę i stabilność. Wytrzymałość, wiadomo, to są powiedzmy hapeki w dużym uogólnieniu naszej postaci, które miały po prostu obniżać. Jak widzimy, jak wezmę sobie na 0, to stal bazowo dla geniusza techniki była 3, jak sobie weźmie na -1, to spada, czyli po prostu obniżały efektywną wartość atrybutu głównego o ilość obrażeń, przez co no, oczywiście obniżały wyniki testów, przez co utrudniają zdawanie tych testów, czy tam osiąganie pełnego sukcesu. I mechanika atrybutów pochodnych była taka, że w momencie, kiedy z różnych powodów, czy to w wyniku obrażeń odniesionych w walce, czy to po prostu jako koszt wzmożonego wysiłku, czy koszt ogólnie ponoszonych porażek bądź sukcesów z kosztem w testach, można było jako konsekwencję, jedną z konsekwencji, obrywać obrażenia w atrybuty pochodne. Jeżeli już postać wbiła maksymalny poziom obrażeń w danym atrybucie i dostała kolejne obrażenia, bez względu na ich ilość w którymś z kolejnych testów na coś, no to wtedy dostawała traumę. Trauma jest takim miernikiem, tutaj znajduje się na środku, na dole w zasobach agenta. Trauma jest takim jakby miernikiem, zegarem zagłady. Maksymalnie traum można mieć 4. One też, ich ilość sama w sobie odejmuje się od wyników rzutów kostką, więc też obniża efektywność zdawanych testów. To jest raz, ale też jak przejdziemy potem do zakłady traumy, każda trauma jest też pewnym efektem narracyjnym, fabularnym, efektem fikcji, statusem nakładanym na postać agenta.
dodatkowo, więc jeszcze można, mistrz gry później może się odwoływać do tych traum i je odpalać, na przykład za punkty Nemesis, do których dojdziemy, i dodatkowo jeszcze wprowadzać kolejne komplikacje do fikcji. I najpierw miały być traumy tylko psychiczne w pierwszym założeniu, ale potem stwierdziłem, że skoro mam 3 atrybuty główne, to stwierdziłem, że zrobię też 3 rodzaje traum, więc zrobiłem traumy fizyczne, czyli takie jeszcze powiedzmy nie najgorsze, bo je można wyleczyć poświęcając czas albo punkty rozwoju, traumy, czyli takie jakby powiedzmy rany odnoszone przez postać, jakieś nie wiem, mocne obicia, złamania, rany postrzałowe, rany cięte, jakieś zmiażdżenia, to wszystko, co może znieść ciało, co się da z czasem bądź z odpowiednią opieką medyczną naprawić. Traumy umysłowe, tutaj jest troszkę taka, bym powiedział, mam z tymi traumami umysłowymi troszkę taki dylemat, że to jest trochę naciągany koncept. Ogólnie też na nie mówię traumy kognitywne, czyli wszelkiego rodzaju stany nakładane na agenta, związane z jego zmysłami, typu ślepota, głuchota, utrata mowy, nie wiem, jakaś amnezję można było podciągać, wszystko co ma wpływ na mózg, na działanie mózgu, układu właśnie kognitywnego agenta, jakieś ogłuszenia, tego rzeczy można było podciągnąć pod te traumy właśnie umysłowe. One już by były cięższe do zniesienia, bo już by wymagały na przykład zastosowania później jakiejś augmentacji, typu jak agent straci słuch, no to mógłby go odzyskać takim quote-unquote cyberwszczepem steampunkowym, czyli augmentacją, która mogłaby ten słuch przywrócić, ale to znowu miałoby swój jakby jak to się nazywa po angielsku? Nie downsize, tylko w każdym razie swój skutek uboczny, że jako urządzenie mechaniczne taką augmentację można by było w jakiś sposób uszkodzić, popsuć, na przykład wydając jakieś punkty metawalut i komplikując sytuację. No i też w pierwotnym założeniu kiedy miałem tylko traumy psychiczne, zakładałem sobie, że ich nie można wyleczyć, więc je agent sukcesywnie zbiera i finalnie jak nazbiera 4, to ma 2 wyjścia: albo przechodzi w stan spoczynku, bo już jest tak styranym przez ciężką pracę agentem, że nie jest w stanie wykonywać swojej pracy, albo w porozumieniu z osobą prowadzącą uznaje, że poświęca swoją postać dla jakiegoś tam uzyskania fajnego epickiego momentu w trakcie wykonywania misji, się po prostu poświęca tej misji i jego postać ginie z 4 traumami. No i po prostu losuję sobie na szybko nowego agenta, bo po to jakby konstruowałem te proste założenia, proste karty postaci, żeby tych agentów też dało się szybko stworzyć, prosto i zbytnio nie kombinować z rzeczami. Ale w aktualnej wersji tych traum na pewno traumy fizyczne można leczyć, traumy umysłowe też, ale już trudniej, i traumy psychiczne, tu się zastanawiam, czy zostawić je jako niewyleczalne, czy tu mam dylemat ciągle, czy zostawić je jako nieusuwalne już postaci, takie znamiona, piętna ciężkiej pracy agentów i mierzenia się wiecznie z jakimiś niebezpieczeństwami i ludzkim złem, niegodziwością, czy też zrobić je bardzo trudne do usunięcia poprzez jakieś tam specjalne zabiegi, które zapewne trzeba by było wykonywać w downtime i pewnie ze zużyciem sporej ilości czasu bądź zasobów, albo jednego i drugiego. Tutaj mam dylemat, zobaczymy w testach, to musiałbym już grać jakąś kampanię, więc jak mi się może w końcu uda znaleźć ludzi do przeprowadzenia jakiejś kampanii, to będę mógł przetestować te rozwiązania, bo tu na razie nie wiem. No i właśnie te obrażenia raz obniżają efektywność atrybutów, no i powodują te traumy, które są takim właśnie zegarem, że wiecznie się tym agentem nie pogra, i też właśnie chciałem to osiągnąć, że
że ta gra z jednej strony pozwala dzięki niektórym mechanizmom na epickie akcje i fajne momenty, ale też pokazuje, że ta praca agenta w tej erze trochę takiej rozbuchanej erze rewolucji przemysłowej, która się nigdy nie wydarzyła, aż w takim momencie jednak też jest kosztowna i ma swoją cenę. I zasadniczo to w miarę działało, ale stwierdziłem, że to uproszczę jeszcze bardziej. Stwierdziłem, że te atrybuty pochodne nie są mi do końca potrzebne w takiej formie, w jakiej się tutaj prezentują. I teraz właśnie w tej iteracji mechaniki, którą powolutku przepisuję do nowej wersji podręcznika, stwierdziłem, że zrobię inny mek. Dlatego lobotomia dobra na wszystko. I dlatego stwierdziłem, że wprowadzę kartę agenta V2, która zasadniczo różni się tylko tym od tej V1. Dlatego właśnie Foundry mi pomaga testować te mechaniki. Jest bardzo dobrym rozwiązaniem, że mogę sobie to zaprogramować, gdzie mamy tylko atrybuty główne, nadal stal, maszyna, intryga, tu się nic nie zmieniło, ale mamy po prostu obrażenia otrzymywane w te atrybuty i zmieniło się tylko tyle, że nie mają stałego poziomu, tylko są równe wartości danego atrybutu, czyli jak mamy w przypadku geniusza techniki, jego stal jest 3, więc może otrzymać 3 obrażenia i każde kolejne będzie traumą. Jego maszyna, najmocniejszy atrybut, może przyjąć 5 obrażeń i każde kolejne będzie traumą. Jego najsłabszy może przyjąć tylko 1 obrażenie i każde kolejne będzie kończyć się traumą. Moim zdaniem to upraszcza nomenklaturę, nazewnictwo, bo jest tylko atrybut i obrażenie w nie i działa tak samo, obniża efektywną wartość atrybutu, to jest raz. No, od niektórych atrybutów zależą też zasoby, ale do tego zaraz przejdziemy. No i jak mówię, otrzymywanie tych obrażeń powyżej danego poziomu powoduje traumy. Jeszcze tutaj zaprogramuję, żeby tu się pojawił jeszcze jeden pole radial z literką T i wtedy po prostu jak się zaznaczy tą literkę T powyżej tego, no to mi wyskoczy komunikat, że agent dostanie traumę i tam naliczy traumę i tak dalej, i tak dalej. To jest kwestia do zaprogramowania, ale to zrobię jakby w czasie, kiedy będę miał na to. I teraz właśnie to rozwiązanie mechaniczne będziemy testować na kolejnych sesjach na tych nowszej wersji kart postaci, więc Los Torpedos, czy ktokolwiek, kto jest na czacie, kto chciałby pomóc mi w rozwijaniu gry, zagrać ze mną w Agentów Cogwheel, to zapraszam w przyszłym tygodniu, poniedziałek lub wtorek chciałbym poprowadzić taką sesję testową właśnie z wykorzystaniem nowszej wersji kart i zobaczyć, czy to rozwiązanie po prostu obrażeń bez tam atrybutów pochodnych, czy będzie lepiej działało, czy będzie działało gorzej, bo jeszcze mam trzecią opcję, gdzie no wiem, że napisałeś mi, że dasz znać widziele, ale próbuję zaprosić jeszcze jakieś kolejne osoby, żeby się chętni zgłosili, więc proszę mnie tu nie sabotować. Jeszcze mam trzecią opcję do rozważenia, ale w której byłby jakiś stały poziom obrażeń, może też znowu od 1 do -3 dla każdego i też na końcu trauma, ale nie wiem, które będzie lepsze. To będzie wymagało testów i pewnie więcej niż jednej sesji, żeby się nad tym jakby zastanowić i przyjąć. W każdym razie Foundry, dzięki temu, że można zmieniać tu rzeczy dosyć prosto, znając JavaScripta, CSS i HTML, ja nie znam, ale AI zna, więc AI mi pomaga od strony kodu tworzyć te rzeczy, to mogę sobie to zmieniać i szukać optymalnych rozwiązań i ewentualnych uproszczeń. No i na końcu mamy zasoby agenta w karcie. Zasoby mamy 2, bo trauma jakby nie jest zasobem jako takim, ale po prostu wrzuciłem to w tą sekcję, żeby nie chciałem wizualnie tam jakoś nie chciałem kombinować za specjalnie, więc mamy 2 zasoby, sprzęt i stres. Sprzęt jest zasobem troszkę będziesz się bronił rękami i nogami przed testami intrygi, no ale czasami wiesz,
tutaj też to może być aspekt taktyczny, albo nie być, bo chodzi o to, że no, będzie trzeba ostrożnie deklarować rzeczy w fikcji, tak? Wiedząc, że jak zarobisz jedno obrażenie w intrygę, no to jeszcze to trauma psychiczna, czyli te takie najcięższe do wyleczenia, więc no ale masz zasoby różnego rodzaju, które mają pomóc w zdawaniu testów, tak? I nie otrzymywaniu obrażeń. W każdym razie mamy zasób sprzętu. Zasób sprzętu jest trochę pożyczony z Forge in the Dark, bo jest pewną abstrakcyjną walutą, za którą w trakcie wykonywania misji agenci będą mogli sobie wyciągać jakby z kapelusza. Oczywiście fajnie by było to uargumentować jakoś w fikcji, ale mogą sobie jakby wyciągać z kapelusza różnego rodzaju przedmioty, mające im pomagać w realizacji tej misji. I przedmioty w agentach Cogwheel dzielą się na 4 rodzaje: lekkie, średnie, ciężkie i bardzo ciężkie. No i mają swój koszt w punktach sprzętu. Przedmiot lekki kosztuje 1 punkt, przedmiot średni kosztuje 2 punkty sprzętu, przedmiot ciężki kosztuje 3 punkty sprzętu i przedmiot bardzo ciężki, tutaj mam na myśli akurat w tej kategorii takie rzeczy jak na przykład czołg parowy, wóz opancerzony, nie wiem, sterowiec i temu podobne rzeczy, albo nie wiem, parowy mech, idąc lekkimi zapożyczeniami z Volsunga. Kosztują 4 punkty sprzętu, z czego w tej 4. kategorii najcięższej dodatkowo jeszcze trzeba zapłacić za przywołanie takiego sprzętu jeszcze do 1 punkt pary, czyli 4 punkty sprzętu plus 1 punkt pary, dopiero można sobie przywołać ciężki sprzęt. Działanie tych sprzętów jeszcze do końca nie jest w podręczniku rozpisane tak ale ogólnie chciałem też, żeby jakby od stopnia ciężkości zależały coraz na przykład większe modyfikatory do jakichś testów lub coraz lepsze działanie tych rzeczy. Tam przykładowe przedmioty rozpisałem w podręczniku, więc sobie można zajrzeć, jak ja to widzę. Tutaj się nie będę rozbijał. W każdym razie w trakcie trwania misji tym zasobem mogą sobie agenci opłacać różne rzeczy i on ma tutaj jeszcze podstawę, ponieważ archetyp parowego komandosa i agenta pary za podstawę wygenerowania maksimum punktów sprzętu, jakie ma agent, bierze sobie atrybut stali, bo bazą jakby określenia, jaki jest maksymalna wielkość tego zasobu, to jest 4 plus wartość atrybutu. No to jeżeli parowy komandos akurat miałby 5 tego atrybutu stal, no gdyby to był parowy komandos i miałby za podstawę stal, to miałby 4 plus 5, czyli miałby 9 punktów sprzętu do wykorzystania w trakcie misji. Geniusz techniki i płaszcz cienia mają za podstawę atrybut maszyna, no i też sprawiają, że dzięki temu geniusz techniki, mając maszynę na 5 i z bazowe 4 punkty, to ma na starcie przed każdą misją 9 punktów sprzętu do wykorzystania. No i tutaj na co ten sprzęt można wydawać? No tutaj jak sobie włączyłem, klikam sobie wydaj sprzęt i zaznaczam lekki, średni, ciężki, bardzo ciężki sprzęt. Ja mam 4 punkty sprzętu plus 1 punkt pary, więc sobie mogę to zaznaczyć i na przykład, że kupię sobie średni sprzęt. Zatwierdź, niewystarczająca liczba punktów sprzętu mi skoczyło, bo nie mam, no to sobie dopiszę, że mam 9 na przykład, jeszcze raz to zrobię. Średni sprzęt, 2 punkty sprzętu i mi na czacie wyskakuje informacja, że agent o imieniu, bądź się nazywa agent V2, na razie wydał 2 punkty sprzętu na średni sprzęt. No i tutaj albo bierzemy z podręcznika któryś z predefiniowanych przedmiotów, które tam opisałem, bo tam dałem chyba po 3 albo po 4 przykłady już w tej wersji podręcznika, która jest dostępna, na to, co na którym poziomie sprzętu sobie można wykupić, albo w porozumieniu z osobą prowadzącą można ustalić, co też w danym momencie misji za te punkty sprzętu sobie agent, nie wiem, wyciąga z kieszeni, plecaka, kapelusza,
albo nie wiem, z ciała pokonanego przeciwnika, co może użyć do gry, bo żeby po prostu tym sposobem chciałem uniknąć czegoś takiego, że przed misją agenci siedzą i myślą, dobra, to my idziemy robić tą i tą misję, to potrzebuję teraz tak, broni, pancerza, czegoś, wytrychów, bla 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 bla. Jak coś mi trzeba, to na przykład chcę wytrychy, to mówię, że kupuję lekki sprzęt za 1 punkt, bo dajmy na to wytrychy kosztują 1 punkt sprzętu. Mówię mistrzowi gry, ja wyciągam gdzieś tam z zapazuchy wytrychy. Wytrychy dają na przykład bonus do akcji na, tam nie wiem, maszynę, dajmy na to, do otwierania zamków i na przykład, nie wiem, próba włamania się do jakiegoś strzeżonego miejsca, to jest na przykład zegar 4-segmentowy i dzięki temu, że wykorzystałem te wytrychy za lekki sprzęt, to dostaję jakiś bonus do tego rzutu, być może osiągnę pełny sukces i zapełnię tam, nie wiem, 2 segmenty z 4 albo coś takiego. Albo sobie podbiję pozycję fikcyjną, do której zresztą dojdziemy przy okazji rzutów, jakie składniki się tam składają na finalny wynik testu, no ale do tego mniej więcej służy sprzęt. Czy na przykład potrzebuję Steampaka, żeby wyleczyć sobie tymczasowo obrażenia otrzymane w atrybut stal, no to wydaje 1 punkt sprzętu i agent sobie wyciąga strzykawę, tak, wypełnioną środkami przeciwbólowymi, wbija sobie w udo w trakcie misji i tam tymczasowo leczy sobie obrażenia, żeby jego atrybut stali się podniósł. Tak, do takiej rzeczy służy ten zasób. Drugim zasobem, też ważnym, jest stres. Stres bazowo jest podpięty pod intrygę i wynosi, podobnie jak zasób sprzęt, 4 plus wartość intrygi danego agenta, więc agenci dobrzy w sprzęcie są zazwyczaj słabsi, tam agenci dobrzy w stali bądź maszynie są słabsi w intrydze, więc mają albo mniej, albo więcej. Płaszcz cienia zazwyczaj będzie miał najwięcej stresu, ponieważ stres jest ważny do tego, żeby robić różne rzeczy. No i tutaj zaprogramowałem przycisk wydaj stres i mamy rzeczy, co możemy, znaczy wydaj w sensie podnieść, bo tutaj ten zasób, jak zasób sprzętu jest max na przykład 9/9 i on spada w trakcie wykonywania misji, tak jeżeli nie gramy kampanii, tylko jednostrzał, albo akurat w downtime agent odpoczął, czy tam się zrelaksował i obniżył sobie stres, to ma bazową, wyjściowo ma stres na 0 i ma tam jakiś limit i wykonując różne rzeczy dodajemy sobie tego stresu i jeśli osiągniemy limit, to nabijając stres na maksa, agent też osiąga traumę i dostaje traumę psychiczną, która nabija mu licznik traum, ale resetuje mu jakby poziom stresu z powrotem i może korzystać. Można też obniżać stres za pomocą pewnych przedmiotów, co jest opisane w podręczniku, aż tak tego nie będę rozpisywał, można sobie zajrzeć. No i tutaj mamy wydaj 1 punkt stresu na. No i na przykład możemy obniżyć lub odrzucić jedną wybraną konsekwencję porażki sukcesu z kosztem w pozycji kontrolowanej. Czyli jeżeli mieliśmy pozycję fikcyjną kontrolowaną i ponieśliśmy w niej porażkę bądź sukces z kosztem, to wydając 1 punkt stresu możemy sobie odrzucić jakąś konsekwencję. Konsekwencją może być obrażenie w atrybut, konsekwencją może być obniżenie pozycji fikcyjnej na następną jakby aktywność, może być utrata punktów jakiegoś zasobu, na przykład punktów sprzętu, utrata ekwipunku predefiniowanego, do którego przejdziemy za chwilę, może być modyfikator ujemny do jakiegoś testu, może być też, żeby nie skłamać, tabelę mistrza gry, obrażenia w atrybuty, przyrost punktów stresu, może by też być utrata sprzętu, utrata, zniszczenie, upuszczenie ekwipunku, no mogą być cyknięcia zegara, na przykład jakiegoś zagrożenia, może być konsekwencją niepełnego sukcesu, obniżenie zegara, jakiegoś tam postępu,
pojawienie się dodatkowych komplikacji, czyli na przykład dodatkowych sił przeciwnika gdzieś tam w rejonie, nie wiem, pojawienie się przybocznego Nemezis, którego trzeba będzie albo unikać, albo pokonać, co będzie dodatkową przeszkodą jakby w osiągnięciu celów misji. Więc za punkty stresu można odrzucać jedną wybraną konsekwencję, jeżeli jest tych konsekwencji więcej niż jedna w wyniku porażki na przykład. I wydaj 2 punkty stresu, już możemy na przykład odrzucić jedną wybraną konsekwencję, kiedy nasza pozycja była ryzykowna, czyli była gorsza. Znajdowaliśmy się w bardziej niebezpiecznych sytuacji i ponieśliśmy jakąś porażkę lub sukces z kosztem. Możemy odrzucić jedną konsekwencję. Możemy za 2 punkty sprzętu dać sobie do puli drużyny na przykład 1 punkt pary i na przykład wtedy dajemy sobie metawalutę za stres, puszujemy się w jakiś sposób. Stres też można wydać na pomoc innemu agentowi, jeżeli jesteśmy w tym samym w tej samej scenie, w tej samej przestrzeni fikcyjnej, to możemy pomagać w wykonywaniu jego akcji, wydając właśnie na przykład stres na to, żeby mu pomóc zdać test i osiągnąć pełny sukces lepiej, albo odrzucić konsekwencje porażki sukcesu, jeżeli pozycja była desperacka, no to już za 3 punkty stresu, czyli po prostu spinamy się mocniej, jest niebezpieczniej, jest ciężej, więcej to kosztuje. Stres jeszcze służy do jednej rzeczy, do której przejdziemy przy okazji rzutów. A ponieważ już skończyłem omawiać tą zakładkę, więc przejdziemy sobie do rzutu. Klikniemy sobie, tutaj mam przycisk rzucania. Otwiera się nam okno rzutu. Mamy rzut na atrybut, który nam pokazuje, na jaki atrybut rzucamy, jaką ma wartość bazową, znaczy nie bazową, tylko chyba tak, jaką ma efektywną wartość. Jeżeli mamy jakieś obrażenia, to ta wartość będzie obniżona. Tylko widzę, że się nie odświeża na bieżąco, też będę musiał to zmienić. No i mamy pozycję fikcyjną. Pozycje fikcyjne są 3, też trochę zapożyczone z Forge in the Dark. Mamy desperacką, ryzykowną i kontrolowaną. Ryzykowna jest najczęściej spotykaną pozycją fikcyjną, kiedy agenci są w terenie, wykonują jakieś swoje zadanie albo przygotowują się do wykonania zadania, zbierają jakieś informacje, ale robią rzeczy, które mogą się... niosą ze sobą ryzyko jakichś konsekwencji, wtedy pozycja jest ryzykowna. Pozycja kontrolowana jest wtedy, co jest dosyć chyba logiczne, kiedy agenci są świetnie przygotowani do tego, co robią, rozeznali się wcześniej w temacie, lepiej się przygotowali i tak dalej, albo swoimi wcześniejszymi akcjami polepszyli swoje położenie w trakcie wykonywania misji, więc idzie im łatwiej, więc mają pozycję kontrolowaną. W pozycji kontrolowanej jakby konsekwencje sukcesów z kosztem lub porażek są też albo ich nie ma w przypadku sukcesów z kosztem, albo są łagodniejsze, bo na przykład jest mniej konsekwencji niż w przypadku porażki w pozycji ryzykownej czy desperackiej. No i mechanicznie każda z tych pozycji daje swój bonus, czy tam modyfikator. Desperacka odejmuje 3 punkty od wyniku rzutu, ryzykowna nie zmienia, nie daje żadnego bonusu i kontrolowana daje bonus +3 do rzutu, więc warto walczyć, żeby ta pozycja była kontrolowana i warto unikać, żeby ta pozycja nigdy nie była desperacka, ale obniżenie pozycji fikcyjnej może być też wynikiem porażek, konsekwencją porażek, więc to też się zdarza. No i tutaj mamy jeszcze checkboxik. Wydaj 2 punkty stresu, by dodać D12 do rzutu. No i to też jest ważna funkcjonalność tego zasobu stres. Możemy się puszować, czy tam forsować do tego, wydając stres, żeby dostać 3. kostkę do rzutu. Bo choć rzut bazowy jest 2D12, czy tam 2K12, to możemy de facto maksymalnej opcji rzucać 4 kostkami K12, co znacząco podnosi jakby szanse na pełny sukces, a tym samym na różnego na benefity z tego płynące, więc możemy wydać, tutaj zaznaczamy checkboxik, wydaj 2 punkty stresu, by dać D12 do rzutu i kiedy to zrobimy i rzucimy, to nasz stres się podnosi, ale mamy 3 kostki, no i tak wygląda wynik tutaj rzutu. Mamy określenie, jaki agent rzucał, w jakiej był pozycji, ile miał wynik testu w ogóle tego atrybutu, czy to jaki to jest poziom sukcesu,
informacja, że wydał 2 punkty stresu, by dodać tą kość. No i tutaj informacja o generowanych metawalutach, ponieważ w grze Agenci Cogwheel metawaluty generują się na kilka sposobów. Pierwszy to jest tak. Punkty Nemesis, trochę tak jak w Jedynym Pierścieniu punkty cienia, generują się na 11, czyli tam w Jedynym Pierścieniu było kiedy wypadnie oko Saurona. Tutaj generują się kiedy wypadnie na kostce 11, więc tutaj generuje się 1 punkt Nemesis i tutaj mamy, że wypadła 11 w tym rzucie, tam na dole w informacjach jakie były wyniki na poszczególnych kościach, więc mistrz gry dostał do swojej puli punkt Nemesis. Dodano też 2 punktów pary do puli, ponieważ był za każdy pełny sukces w teście wspólna pula punktów pary dla całej drużyny agentów też dostaje 1 punkt za pełny sukces. Za porażkę z konsekwencją mistrz gry dostaje też do puli punkt Nemesis. No i tutaj, ponieważ geniusz techniki miał taki atut, który się nazywa dopalacz pary, który podwaja ilość osiąganych punktów, to ten 1 punkt za pełny sukces został automatycznie przemnożony przez 2, więc do puli punktów pary dodały się 2 punkty pary. Kiedy jest sukces rzucia, kiedy porażka? Są progi punktowe osiągania sukcesu. Pełny sukces jest wtedy, kiedy w rzucie 2D12 bazowo osiągniesz 19 lub więcej, czyli od 19 w górę jest pełny sukces, od 14 do 18 jest sukces z kosztem i poniżej, czyli od 13 w dół jest porażka z konsekwencją. Są takie jest trzystopniowy jakby trzystopniowy założenie 3 różnych rodzajów jakby stopniowania tych sukcesów, czy tam porażko sukcesów. No i tu mamy na dole jeszcze informację o tym, jakie były wyniki na poszczególnych kościach i jakie jeszcze tam były składowe tego całego rzutu, który łącznie wyniósł w tym przypadku 26. No i ponieważ tu akurat jest pełny sukces, to tutaj jeszcze się pojawia możliwość przerzucenia testu, chociaż w przypadku pełnego sukcesu raczej jest to bez sensu, ale pojawia się opcja przerzucenia testu za 3 punkty pary. Do punktów pary za chwilę przejdziemy, ale wróćmy do naszego na przykład testu intrygi. Mamy tutaj jeszcze do rzutu możemy dostać znaczy kolejną kostkę, jeżeli wydamy 2 punkty pary z puli punktów pary, to wtedy możemy sobie dorzucić kostkę do rzutu, więc możemy mieć w sumie 4 kostki, bo możemy mieć i kość stresu i kość pary, ale jak na przykład zaznaczymy kość pary, no to nie możemy dodać już kości czarciego targu, bo te kości ze sobą się jakby można tylko jedną z tych 2 opcji wybrać. Bo jest jeszcze trzecia opcja, tak zwany czarci targ, też zapożyczony z Fortune in the Dark, czyli Devil's Bargain, który za dodanie do puli punktów Nemesis, czyli do puli mistrza gry, za które ja przeszkadzam graczom i robię im złe rzeczy, gracz może mi dorzucić 2 punkty do mojej puli, dostać kostkę i wtedy nie może używać punktów pary, żeby sobie dodać kolejną kostkę, bo wtedy by było 5, a założyłem, że max może być 4, no ale to można tego używać, jeżeli akurat w danej momencie w puli punktów pary nie ma żadnych punktów, albo jest 1 i nie da się tego użyć, a koniecznie chcemy zdać test. To jest właśnie nowa mechanika, która wejdzie w nowej iteracji podręcznika, no to decydujemy się na czarci targ i rzucamy. Ale do tego jeszcze dojdzie takie rozwiązanie, że sobie przyjąłem, że oprócz tego, że mistrz gry dostanie 2 punkty Nemesis do puli, za które będzie mógł coś tam zrobić kuku graczom później, albo próbować zrobić kuku, albo utrudniać życie, to będzie jeszcze taka rzecz, że jeżeli w rzucie na jakąś akcję z kością czarciego targu wypadnie niepełny sukces, czyli tam sukces z kosztem lub porażka, to trzeba będzie oprócz standardowych konsekwencji, jakie się wtedy przytrafią, trzeba będzie wybrać dodatkową komplikację jeszcze, wprowadzić do gry,
które będą podzielone na dwie kategorie. Takie bardziej działające od razu, jeżeli gramy jednostrzał, i takie bardziej długofalowe, jeżeli gramy kampanię. Chciałem, żeby Devil's Bargain też działał troszkę tak, jak działał w Ostrzach Mroku, że jeżeli się podejmiemy, że chcę zdać coś teraz bardzo, więc korzystam z tego czarciego targu, to jeżeli mi się nie powiedzie do końca tak jak chciałem, to w przypadku grania kampanii, żeby długofalowo no coś się pogorszyło, tak? Że będzie jakaś bardziej konsekwencja, która uderzy w nas później, i to będą rzeczy typu podbicie zegara celów Nemezis, ponieważ Nemezis też ma swoje jakby cele. Główny antagonista drużyny, główny antagonista organizacji też ma swoje cele, które będzie realizował, i postępy w realizacji tych celów będą definiowane zegarem. Czy nie wiem, pozyska nowego sojusznika w postaci potężnego przybocznego, czy nie wiem, coś na przykład ulegnie, czy na przykład załaduje się zegar odwetu, o którym też pogadamy, bo w grze będzie też faza odwetu, gdzie w wyniku działań drużyny w trakcie kampanii może się okazać, że Nemezis tak bardzo się wkurzy na naszą ekipę, że postanowi wziąć sprawę w swoje ręce i dokonuje odwetu na naszych agentach i na ich bazie, kwaterze głównej. Więc to ma do tego służyć, a w przypadku jednostrzałów, no to czarci targ będzie po prostu dawał albo podobne konsekwencje, jakie są w przypadku porażek, albo może deczko mocniejsze, na tym się jeszcze zastanowię, ale na pewno będzie to coś, nad czym trzeba będzie się też w jakiś sposób taktycznie zastanowić, czy chcemy się tego podjąć, jak nie mamy punktów pary w danym momencie w puli, czy nie. Więc żeby to... Jest to do opcji, no to, ale na pewno się te kość pary i kość czarciego targu będą się ze sobą wykluczać, albo jedna, albo druga, ale zawsze do tego jeszcze można się puszować stresem, żeby mieć pewność, że ten test zdamy. I na końcu jest checkbox, czy agent posiada traumę, który trzeba zaznaczyć, jeżeli jeżeli agent posiada traumę, żeby ta trauma się odjęła od wyniku rzutu, bo ona też obniża wynik rzutu, ale myślę, że to przeprogramuje, żeby gra sprawdzała, czy agent ma traumę w tym liczniku i tylko informowała, że agent posiada traumę i że to będzie obniżenie rzutu o tą wartość, żeby nie musieć o tym pamiętać. No i jeszcze jest na końcu modyfikator rzutu. One tutaj są ustawione dla testów od -5 do 5, ale w podręczniku jest od -3 do +3, gdzie za różne jakieś tam rzeczy, których nie przewidywały te wszystkie tutaj elementy zawarte na karcie postaci, mogę jakby arbitralnie przyznać jakiś modyfikator. No albo na przykład jeżeli ktoś zapłaci punktami sprzętu i mówi, że chce coś wyciągnąć jakiś przedmiot albo jakiś gadżet, który ma mu pomóc w czymś, no to ja mogę na przykład, dobra, no to zapłaciłeś jeden lekki sprzęt, no to dostaniesz +1 do tego rzutu za wykorzystanie sprzętu, no i wtedy się rzuca no i tak to wygląda. No i tutaj mamy na przykład porażka z konsekwencją, dodały się punkty Nemezis i mamy na przykład informację, można zrobić, że przerzucić test za 3 punkty pary albo podnieść poziom sukcesu wydając 2 punkty pary, więc do tego też służą metawaluty po stronie gracza. Mamy już widać podniesienie poziomu sukcesu, jak to kliknę, to porażka z konsekwencją zamienia się w sukces z kosztem. Czyli po prostu podbijam gracz agent może za punkty pary, jeżeli są w puli oczywiście, zdecydować się, że jeżeli ten test był ważny z jakiegoś powodu, no to nie chcąc ponosić pełnych jakby konsekwencji za porażkę, zamienić to na sukces z kosztem, albo czasami w przypadku sukcesu z kosztem można też zamienić go na pełny sukces i opłacić to punktami pary, bo to z tego poziomu na wyższy też można podnieść. Można do tego użyć, albo jak można przerzucić test za 3 punkty pary, dodam 3 punkty pary i spróbuję to przerzucić. No i agent to przerzuca.
no i też ma porażkę z konsekwencją, czyli widzicie, mając przerzucenie testu też nie daje gwarancji, że test się uda. No i teraz przejdźmy do metawalut. Jak już wspominałem na początku, metawaluty są pewnym rozwiązaniem zapożyczonym z takich gier jak 2D12, ale nie tylko, jak Fabula Ultima i temu podobne rzeczy. Punkty Nemesis są rzeczami, które wydaje, żeby przeszkadzać graczom, i tutaj sobie przygotowałem predefiniowane akcje, które mogę wydawać, jeżeli mam te punkty. No i na przykład mistrz gry ma takie akcje za 1 punkt Nemesis. Zaznaczając to, mogę obniżyć pozycję fikcyjną agenta o 1 poziom lub dać mu dodatkowe -3, jeżeli pozycja jest desperacka. No, wredne zagranie za 1 punkt Nemesis. Gracz szykuje się do jakiejś akcji ważnej, żeby podbić zegar wypełnienia misji. Ma jakąś tam pozycję wyjściową, na przykład dobrą, ale ja stwierdzam, dobra, mam dużo punktów Nemesis puli, zaznaczam to, wydaj punkty i wyskakuje, że wydałem 1 punkt, żeby obniżyć mu na przykład pozycję fikcyjną, i mu z kontrolowanej obniżam na ryzykowną, albo z ryzykownej na desperacką, albo jeżeli już jest w pozycji desperackiej, to nakładam na delikwenta jeszcze dodatkowy status -3 do rzutu, więc wredne zagranie mistrza gry takie. Mogę wywołać efekt traumy agenta, jeżeli na przykład tutaj Los Torpedos miał chyba, bo agent Arakawa miał traumę lekkomyślność na przykład. No to lekkomyślność powoduje, że postać może przejmować niepotrzebne ryzyko, ignorując konsekwencje swoich działań, więc ja mogę zapłacić 1 punkt Nemesis, powiedzieć mu, aktywuję ci twoją traumę lekkomyślności, zanim na przykład coś wykona, co zmusza gracza, osobę grającą, kierującą danym agentem, żeby podjął jakieś decyzje lub zagrał swoją postacią pod ten status. To taki można uznać, że to taki rodzaj tagu też, na przykład znanego z traumy, mogą być też swojego rodzaju tagami, statusami znanymi z innych gier, czy tam z rodziny gier, na przykład PBTA, które sprawiały, że coś w fikcji musi się, albo powinno się zadziać tak, jak na to wskazuje właśnie trauma. Tam traumy jeszcze mogą być na przykład, że jakaś fizyczna trauma, którą ma, to mogę uruchomić traumę fizyczną, która na przykład, nie wiem, trauma jakaś, że trzęsą mu się ręce na przykład, bo jest na przykład narkomanem czy jakimś alkoholikiem, to odpala mu traumę na przykład głodu alkoholowego, bo dawno nie pił i nie oddawał się nałogowi, że ręce mu się trzęsą, kiedy mierzy ze snajperki do przeciwnika i celownik mu chodzi, co sprawia, że na przykład ciężej mu jest w coś trafić, więc takie zagrania podłe mogę mieć. Wprowadzenie trybików do sceny. No tutaj podział jakby antagonistów mamy na 3 poziomy. Są trybiki, czyli tacy szeregowe minionki, które pokonuje się zazwyczaj jednym testem. Jeżeli osiągniemy w pełny sukces w teście walki, czyli zapełnimy zegar 2 segmentów, innymi słowy, bo zwykle pełny sukces zapełnia 2 segmenty zegara, a sukces kosztem 1 segment, a krytyczny sukces, jeszcze zaraz powiem o krytycznych sukcesach i krytycznych porażkach, bo zapomniałem, to zapełniają 4 wtedy, albo 4 segmenty zegara, albo zegara postępu, albo zegara zagrożenia. No to trybiki są jakby przeciwnikiem o 2 segmentach zegara, albo ich pokonanie kosztuje 1 pełny sukces, i to są takie rzeczy, które one przede wszystkim obniżają pozycję fikcyjną, jeżeli są w tej samej przestrzeni fikcyjnej co agenci, czyli na przykład jacyś strażnicy, nie wiem, w fabryce, która jest infiltrowana, albo żołnierze w bazie przeciwnika, albo coś takiego. I są raczej mięsem armatnim, na którym się specjalnie nie skupiają agenci, żeby je pokonywać. Mogą coś tam, w większej liczbie mają taką zasadę, którą też mogę odpalić za punkty Nemesis, chyba za 1. Moc trybików, że jeżeli jest ich więcej niż agentów, no to mogę im jakby zrobić z nich oddział, i oddział tam dodatkowo jeszcze robi przytłoczenie, więc dodatkowo tam ich obniża im
pozycję fikcyjną i jeszcze tam osłabia ich efektywność w wykonywaniu akcji wtedy za 1 punkt Nemesis, więc mają swoją jedną moc specjalną, że jeżeli się zgrupują w coś większego niż ilość agentów w danej scenie, to wtedy mogą bardziej przeszkadzać. No i za 1 punkt Nemesis mogę sobie dodać 1 cyk, czyli 1 segment do zegara jakiegoś zagrożenia lub powiedzmy porażki nadchodzącej w misji, ale tylko 1 segment na dany test, czyli nie wiem, agent rzuca na intrygę, bo się gdzieś przekrada i czy mu wyjdzie, czy nie wyjdzie, ja na przykład mogę mu tam dorzucić za 1 punkt Nemesis, że mimo wszystko coś się tam dzieje. Oczywiście najlepiej to, żeby było takie wykorzystywanie metawalut, żeby jeszcze uargumentować fikcji jakoś w narracji, ale że podbijam, bo zegar albo coś tam, nie wiem, się stało. Nie przewidział, że nie wiem, zmienili rozłożenie czujników, jakiś czujnik złapał, cyk zegara, zagrożenia w górę. Dzięki temu z akcji za 2 punkty Nemesis mogę wprowadzić przybocznego do sceny. Przyboczny to jest ten taki jednostka, można powiedzieć, elitarna, porucznik Nemesis, dowódca na przykład tych strażników pilnujący jakiejś bazy albo fabryki. Jest to już przeciwnik, którego pokonanie wymaga nieco więcej wysiłku, bo zwykle jest to przeciwnik o zegarze 6-segmentowym, więc wymagającym albo 3 pełnych sukcesów, albo krytycznego sukcesu i pełnego sukcesu, żeby go pokonać. No i ma dodatkowo przyboczni, tam w podręczniku są opisani, tutaj nie mam tego zaimplementowanego jeszcze, bo do tego nie dotarłem w projektowaniu tej gry. Mają swoje moce, odpalane też za punkty Nemesis, więc tutaj mistrz gry ma sporo opcji na wydawanie tych punktów, dlatego też zwiększyłem jakby opcję generowania tych punktów Nemesis i dałem ten czarci targ, żeby ten mistrz gry jednak miał, bo mistrz gry w tej grze nie rzuca kośćmi, więc wszystko co właściwie robi, to robi za punkty Nemesis i musi płacić punktami Nemesis, żeby robić rzeczy, więc musiałem zwiększyć opcję generowania tych punktów, bo zdarzały mi się na pierwszych sesjach testowych, że praktycznie tych punktów nie miałem i niewiele mogłem jakby robić de facto takiego mechanicznego, żeby tym agentom przeszkadzać. Więc mogę wprowadzić przybocznego do sceny, więc wprowadzenie przybocznego do sceny komplikuje sytuację oczywiście, bo jeżeli coś pójdzie źle, to przyboczny może bardzo popsuć szyki graczom, bo to są dosyć mocni przeciwnicy wymagający więcej wysiłku, posiadający swoje specjalne moce zagrania, które często są dosyć paskudne, o czym się możecie przekonać przeglądając podręcznik. Więc to jest dosyć mocna rzecz. Mogę wycofać przybocznego Nemesis ze sceny po przegranej konfrontacji. To jest troszeczkę pomysł zaczerpnięty z fabuli Ultimy, gdzie można było punkty Ultimy, gdzie tam przeciwnicy w ogóle mieli swoje punkty Ultimy, żeby móc powiedzieć to jeszcze nie tym razem. Czyli gracze, nie wiem, spuszczają jakiś powiedzmy wpierdziel jakiemuś porucznikowi Nemesis przybocznemu, nie wiem, wysadzają fabrykę, którą zarządzał i której pilnował, ale ja wydaję wtedy 2 punkty i twierdzę, że okej, fabryka została wysadzona, misja wam się udała, ale jakimś cudem przyboczny się z tej misji uratował, może z jakąś blizną i potem wróci i będzie chciał wam zrobić jeszcze bardziej krzywdę, albo tak samo mogę, jeśli sam Nemesis wielki się pojawi w jakiejś scenie z jakiegoś powodu, to mogę też sprawić, że nie zostanie pokonany w niej, tylko mogę go wycofać na późniejszy powrót. Więc może być czasami aftermath, dogrywka może być po na przykład finalnej konfrontacji, jeżeli mistrz gry będzie bardzo złośliwy. Albo mogę na przykład nałożyć status specjalny, że dany agent musi płacić o 1 punkt sprzętu więcej za każde użycie tego zasobu sprzęt. Więc mogę takie rzeczy nakładać też, na przykład akcje za 3 punkty Nemesis. Wprowadzenie Nemesis do sceny, no to Nemesis już jest bardzo potężnym przeciwnikiem. Tutaj on ma zegary od 8 chyba do 12 segmentów, więc to już jest naprawdę coś potężnego. Praktycznie bez osłabienia w trakcie wykonywanymi misjami, bez osłabienia potęgi, raczej praktycznie przeciwnik bardzo ciężki albo praktycznie niemożliwy do pokonania, dajmy na to na początku gry.
Mogę zablokować wydawanie na jedną scenę, na przykład wydawanie punktów pary przez agentów, osłabiając ich zdolności efektywne. Tak, mogę wprowadzić nowy zegar zagrożenia, czyli jakąś komplikację w fikcji, która sprawia, że sytuacja się komplikuje. Nie wiem, się okazuje, że fabryka była zaminowana i odpala się odliczanie i teraz trzeba albo stamtąd uciekać, albo rozbroić ładunek, żeby móc na przykład dalej wykonywać swoje zadanie. No i za 3 punkty Nemesis mogę podbić jeden segment zegara celu Nemesis w fazie następstw, czyli kiedy kończy się misja i jest faza następstw, która daje pewne rezolucje, rozliczenia tego, jak ta misja przebiegła, to Nemesis ma swój zegar celu, który też się zapełnia w trakcie kampanii, więc mogę wydać 3 punkty Nemesis puli, żeby ten zegar podbić, tym samym sprawiając, że robi się ciężej i że cała jakby walka z tym większym przeciwnikiem jest bliżej tego, żeby było wielkie niepowodzenie, czemu trzeba będzie na przykład zaradzać później. No i mam sekcję jeszcze na akcje przybocznych i Nemesis i tutaj definiuję, ile punktów wydaję, bo zarówno przyboczni, jak i Nemesis mają akcje kosztujące od 1 chyba do maksymalnie 4 punktów Nemesis, więc to jest w podręczniku opisane, można sobie do niego zajrzeć. Na razie tego w tej wersji gry na Foundry nie ma, ale kiedyś będzie, ale to wymaga dużo pracy, więc wszystko w swoim czasie. Więc tutaj mogę po prostu wpisać, ile wydaję punktów i powiedzieć, co odpalam z danych mocy. No i to są rzeczy, które mogę właśnie robić za punkty Nemesis. Natomiast tutaj jeszcze jest przycisk, który jest widoczny dla agentów, są to punkty pary. No i poza tym, co już widzieliście w oknie rzutu, to tutaj są jeszcze akcje też za akurat 1 i 3 punkty pary, ale podzielone na kategorie, co możemy zrobić przed rzutem, co możemy zrobić po rzucie, a co możemy robić w dowolnym momencie jakby wykonywania misji. No i tu mamy przed rzutem za 1 punkt pary podbicie pozycji fikcyjnej, albo dodatkowy modyfikator plus 3, czyli złośliwy mistrz gry wydaje punkt Nemesis. Tak. Wydaje 1 punkt Nemesis, żeby obniżyć pozycję fikcyjną agentowi, a agent na przykład wydaje punkt pary, żeby zniwelować to zagranie i z powrotem podwyższyć tą pozycję fikcyjną. Można użyć punktu pary, żeby wykonać akcję pomocy innemu agentowi w scenie. Jakiejś mechanika pomocy jest opisana w podręczniku, jak działa. Być może też ulegnie jakiejś przebudowie, na razie jest taka, jaka jest. Akcje po rzucie, tutaj za 3 punkty pary. Można zignorować konsekwencje automatycznej krytycznej porażki, ale pozycja fikcyjna w następnym teście obniża się do desperackiej. Są oprócz tych 3 stopni sukcesu są jeszcze krytyczna porażka i krytyczny sukces, które się zdarzają na dublecie. Krytyczna porażka zdarza się na dublecie 11, a krytyczny sukces na dublecie 12. W przypadku rzutu 2D12 prawdopodobieństwo wypadnięcia krytycznego sukcesu lub porażki jest w okolicach 0,7%, więc naprawdę to jest dosyć rzadkie. W przypadku 3 lub 4 kości jest to nieco więcej, bo chyba rośnie do jakieś 1,5% szansy na krytyczny, bo to dalej liczy się tylko dublet z tych 3 lub 4 kości. Więc to są raczej rzadkie przypadki, ale się zdarzają, więc w momencie, kiedy by się wypadła krytyczna porażka, która niesie ze sobą poważne konsekwencje mechaniczne i narracyjne, to można wydać te 3 punkty pary z puli, żeby zignorować konsekwencje, ale pozycja spada i tak do desperackiej. Można też zignorować za 3 punkty pary otrzymanie traumy, ale też znowu pozycja spada do desperackiej, pasek stresu się resetuje. To można zrobić po rzucie, jeżeli by się okazało, że agent traumę dostanie, ale dużo punktów pary mamy w puli, więc możemy temu zapobiec. No i w każdym momencie akcję za 1 punkt pary, obniżyć stres o 2 punkty. Tutaj ustaliłem w trakcie rozgrywki, bo bardzo często z tego gracze korzystali. Było to akurat opcja notorycznie wykorzystywana, ponieważ stres był takim atutem, no wiadomo, kość za 2 punkty stresu, a potem za punkt pary sobie obniżam stres o 2 punkty, więc obligatoryjnie ustaliłem później po którejś tam sesji
kiedy ta opcja była nadużywana, że każdy agent ma 3 użycia na sesję. Tej opcji akurat zobaczymy, na razie chyba się sprawdza i raczej chyba zostanie. To, że jest limit użyć tego akurat. No i można za 1 punkt pary obniżyć zegar zagrożenia o 1 segment, ale tylko 1 na test, czyli nie da rady zrobić tak, że na przykład, nie wiem, zegar zagrożenia ma 8 segmentów, 6 segmentów jest uzupełnionych, mamy 6 punktów pary, więc płacę 6 punktów pary i cofam Nemesis wszystkie jakby segmenty zegara. Nie, robię jakąś akcję, uda się, nie uda, ale mogę przy okazji tej akcji zapłacić dodatkowy punkt pary, żeby obniżyć segment zegara, czyli na przykład, nie wiem, wydłużyć czas do detonacji ładunku wybuchowego. Albo też za 1 punkt pary można też raz na dany test dopłacić punkt pary i dać cyk zegara do przodu o 1 segment za punkt pary. I to na razie są wszystkie funkcjonalności punktów pary, aczkolwiek nie mówię, że to jest ostateczna wersja, bo tak naprawdę w przypadku większych testów i kampanii, przede wszystkim, bo na razie gram jednostrzały, bo jakoś się na kampanię nie składa. Jakbym znalazł chętnych graczy do pociągnięcia kampanii, to bym tu testować, jak to się wszystko sprawdza w kampanii. To może by doszły jakieś kolejne użycia metawalut po stronie tak mistrza gry, jak i graczy, ale to mówię, z czasem wyjdzie, że coś trzeba do tego dodać. Dobra, przejdziemy sobie teraz do zakładki atuty, bo atuty są tym, co tak de facto będzie głównym, bo jeżeli dojdziemy do rozwoju, to będzie można w ograniczonym zakresie rozwijać swoje atrybuty główne, ale tylko do pewnego poziomu ograniczonego, więc i będzie to kosztowne dosyć rzecz, jeżeli chodzi, więc to nie będzie takie łatwe rozwinięcie atutów, a postacie agentów będą się rozwijały poprzez atuty. I tych atutów na razie jest mało, bo akurat nie skupiałem się, żeby to mocno rozpisywać. Mam na razie rozpisane... Nie, to mam tu. Mam tutaj atuty, mam podzielone... No dobra, muszę to wrzucić jeszcze tutaj do folderu. Mam na razie tylko atuty początkowe rozpisane, gdzie na przykład geniusz techniki ma 1 z 3. Jak się tworzy postać agenta, to mamy 3 atrybuty początkowe i wybieramy jeden z nich i dorzucamy sobie na kartę postaci i one robią różne rzeczy, tak mechanicznie, jak i narracyjnie. I tak w przypadku jeden z atutów zawsze tych początkowych nam podbija maksymalny ten główny. Ja zresztą usunę, to zaraz się przekonacie, usunę to. Więc teraz tak, mamy ten archetyp i teraz tak, mamy Majsterkowicz. Jak wrzucę Majsterkowicza, to... A nie, to ja co usunąłem? Archetyp usunąłem. Jestem inteligentny. Bardzo. Geniusz techniki, dobra. Mam jeszcze raz. Usuwamy dopalacz pary. Tak. Pojawił się komunikat, że usunięcie efektu atutu, bo akurat ten atut jest zaprogramowany. Więc agent stracił dopalacz pary. Efekt, punkty pary nie będą już podwajane podczas testów atrybutów głównych. Ale gdy sobie wejdziemy w atuty i weźmiemy sobie geniusza techniki, weźmiemy sobie dopalacz pary, przeciągniemy, no to on się dodaje, wyskakuje komunikat, że otrzymał dopalacz pary. Jak rozwinę przycisk zwijania, to mamy, że dopalacz pary jest atutem początkowym dla geniusza techniki. Opis jest na razie taki, jaki jest, bo nad tym się nie skupiamy, ale efekt narracyjny: za każdym razem, gdy generujesz 1 punkt pary, zamiast tego generujesz 2 punkty pary. Bardzo mocny atut, który w większości przypadków jest brany przez geniuszy techniki, ale nie musi być, bo jest jeszcze Majsterkowicz na przykład z atutów początkowych, który daje +1 do atrybutu maszyna, czyli automatycznie ustawia nam maszynę na maksa, co też jest przydatne, bo maszynę z 5 na 6 rozwinąć nie jest wcale tak prosto i wymaga to czasu i wysiłku
i wydawania punktów rozwoju, więc jest to dosyć ciężkie do zrobienia. Można to załatwić tym, że jako atut początkowy sobie wrzucimy Majsterkowicza i wtedy mamy od razu podwyższenie atrybutu i każdy z archetypów ma taki atrybut, znaczy taki atut, który mu podbija główny atrybut do 6 i dwa inne. Więc na razie ci agenci mają po 3 atrybuty początkowe, ale tam jeszcze zacząłem też troszkę tam już dopisałem w podręczniku w tej wersji 0.5.5, która jest dostępna na dysku Google do pobrania pod linkami, które tam umieszczałem na Discordzie i na różnych socjalkach. Jest już tam kilka rozpisanych też atutów ogólnych, takich, których mogą wszyscy używać. I jeszcze dodatkowo na pewno będę z czasem dorzucał atuty rozwoju, tak zwane. Będą miały tutaj napisany rozwój, które po prostu będzie można dokupować w fazie odpoczynku i rozwoju w bazie głównej, czyli w downtime. Będzie można tym agentom dokupować atuty i atuty będą jakby tym głównym filarem rozwoju agenta, a także gadżety i augmentacje, czyli jakieś specjalne przedmioty z różnymi ciekawymi właściwościami oraz augmentacje, czyli takie steampunkowe wszczepy, cyberwszczepy, czy tam steam wszczepy, tak, parowe wszczepy, które będą albo naprawiać uszkodzenia w ciele, czyli traumy fizyczne, albo będą po prostu rozwijać dodatkowe rzeczy u agentów, ulepszać ich jakby efektywność działania, dodawać kolejne efekty, więc będą też obok atutów, właściwie to będą chyba atuty, tylko będą miały chyba typ gadżet albo typ augmentacja. Tak myślę, że to tak rozwiąże, ale to jest kwestia jakby semantyki i pewnego umiejscowienia tego w mechanice. Do tego jeszcze nie doszedłem, bo pisanie tego wszystkiego jest dosyć żmudnym. Zresztą ktoś, kto tworzy gry i ma takie rzeczy w tych grach jak atuty i inne takie umiejętności specjalne, to wie, że to wcale nie jest takie hop-siup rozpisanie tego, żeby to miało sens, ręce i nogi, więc na razie tego jest mało, ale do grania jakichś tam sesji testowych jest tego wystarczająco. No i zaprogramowałem już część tych atutów, że one jak je przeciągnę na kartę postaci, to one od razu robią jakiś tam wpływ, podbijają atut albo dają właśnie to, że tam się punkty pary mnożą przez 2 i tak to będzie wyglądać. No sobie zwinę. I teraz tak, mamy ekwipunek. I to jest rzecz, która doszła w testach, bo na początku w ogóle, czyli taki predefiniowany sprzęt. Na początku jakby testowania agentów Cogwheel w ogóle tego nie było, bo wszystko się opierało na zasobie sprzęt, ale w wyniku kilku sesji, rozmów z graczami doszliśmy do, zresztą tutaj zawdzięczam to rozwiązanie Lost Torpedosowi obecnemu na czacie chyba jeszcze ciągle. Zawdzięczamy to rozwiązanie Lost Torpedosowi, gdzie doszliśmy do wniosku, że pewne rzeczy się na sesjach powtarzają agentów Cogwheel i użycie pewnych sprzętów się powtarza, więc żeby nie wszystkiego nie przerzucać na generowanie z powietrza zasobem sprzęt, to uznałem, że w trakcie fazy przygotowania się do misji, czy tam fazy briefingu i pozyskiwania informacji, agenci na bazie danych wywiadowczych, które pozyskają na temat swojej misji, mogą się jakoś do tej misji przygotować wstępnie i ustaliłem, że będą mieli osobną pulę tak zwanych punktów ekwipunku. Ekwipunek, sprzęt, no niby znaczy to samo, ale jest pewne rozróżnienie i to będą pewne predefiniowane rzeczy, które są albo typu broń, albo typu pancerz, albo narzędzie, albo gadżet, albo inne, czyli na przykład środki, nie wiem, no tutaj akurat jakieś tam losowe rzeczy powpisywałem, żeby przetestować jak to wygląda, ale dajmy na to, mamy wszystko tu jest akurat takie powpisywane, ale dajmy na to, mamy Steampunk. Steampunk jest przedmiotem, który został zdefiniowany już tam w opisach rzeczy, które można wykupić za punkty sprzętu i on służy do tymczasowego leczenia obrażeń odniesionych w stal.
Więc i kosztuje 1 punkt sprzętu, więc też ustaliłem, że będzie kosztował 1 punkt ekwipunku. Do ekwipunku mamy maksymalnie 6 punktów i możemy kupować rzeczy za 1, 2 lub 3 punkty, czyli można kupić lekki, średni albo ciężki sprzęt. Bardzo ciężkiego nie można, czyli z czołgiem parowym na wykonanie misji nie można pójść od razu. Można to zrobić ewentualnie później. No i można sobie wykupić jakiś przedmiot typu właśnie Steampack do leczenia, czyli to on by był w kategorii inne. Można sobie na przykład od razu broń sobie wziąć, może że od razu jak wiemy, że coś się będzie działo, to na przykład, nie wiem, biorę swoją ulubioną snajperkę, biorę swój, nie wiem, sztylet, miecz, zatrute ostrze w lasce albo coś takiego, nie wiem, zestaw wytrychów, kamizelkę kuloodporną. No można po prostu przygotować się w jakiś sposób do tej misji i to wszystko trafia do tej sekcji ekwipunku za maksymalnie tych 6 punktów, więc można 6 rzeczy za 1 albo jakiś tam miks kosztów się przygotować, ale do tego tego jeszcze nie wprowadziłem w Podemsiku, ale myślę, że do tego dodam jeszcze dodatkową jakby mechanikę związaną z tym, że patrząc trochę na to, jak działał load w Ostrzach Mroku, to myślę, że wprowadzę jakąś zasadę, że im więcej ekwipunku ze sobą zabiorą agenci na akcję w jakichś tam progach, tym ciężej im będzie później wykonywać na przykład akcje skryte. Albo na przykład będą mieli obniżoną pozycję fikcyjną, jeżeli na przykład obładowani, nie wiem, pancerzem, bronią i czymś tam pójdą na akcję, gdzie będą musieli na przykład zinfiltrować jakąś miejscówkę, podając się na przykład za pracowników, którzy na przykład nie są, nie wiem, strażnikami czy coś, że po prostu zależnie od tego, co wezmą i w jakiej ilości na daną misję, to pewne typy aktywności, akcji będą utrudnione lub czy to przez jakiś modyfikator do rzutu, czy przez obniżanie pozycji fikcyjnej. Jeszcze do końca nie wiem, jak to rozwiążę, ale właśnie w tym stylu coś chciałem do tego dodatkowo wprowadzić, bo ogólnie jest to dosyć mocna opcja, jeżeli mamy już gotowe, predefiniowane przedmioty i idziemy z nimi na akcję, no to też musi mieć swój jakiś taki drawback lekki, żeby się to jakoś ze sobą kompensowało, ale ogólnie na tym, co już graliśmy, na tych paru sytuacjach, co graliśmy, jakoś to działa w miarę, wydaje mi się, ok. Później jeszcze do tej sekcji ekwipunku, jak już, tylko to jest już jakby rzecz, która będzie się działa w kampaniach dłuższych, gdzie będą się w tych cyklach faz rozgrywki będą rotowały te downtime'y, czyli fazy odpoczynku i rozwoju, w których będzie jedną z aktywności będzie tworzenie projektów, na przykład gadżetów lub projektów augmentacji, ale raczej myślę, że ja tutaj myślę o gadżetach. Będzie można tworzyć specjalne przedmioty, na przykład dajmy na to, że standardowa broń typu sztylet za 1 punkt ekwipunku, no to logicznie rzecz biorąc daje +1 do wszystkich testów walki z użyciem tego przedmiotu. Ale na przykład będzie sobie można w fazie downtime'u zrobić projekt, że nie wiem, robię ostrze pokryte trucizną które będzie dodatkowo zawsze zatruwało. Na przykład wtedy z ekwipunku startowym będę mógł sobie dorzucić ten przebudowany, ulepszony, zupgrade'owany sprzęt, gadżet, albo który będzie dawał na przykład dodatkową, że będzie dawał już, na przykład będzie dalej kosztował 1 punkt ekwipunku, ale będzie dawał już +2 na przykład do rzutu na walkę, bo dodatkowo będzie zatruwał przeciwnika. Więc coś w ten deseń chcę do tego dodać, że będzie można upgrade'ować pewne rzeczy, tworzyć i rozbudować ich za pomocą projektów, za punkty rozwoju i czas. I po prostu upgrade'ować sobie sprzęt i na przykład, że każdy agent będzie miał swoją jakąś ulubioną broń, ulubiony pancerz, ulubiony gadżet jakiś techniczny czy coś, który z czasem będzie można wzmacniać do jakiegoś oczywiście pewnego poziomu, żeby to nie było przegięte też w drugą stronę i po prostu wybierać ten gadżet na misję, po prostu płacąc za niego też punkty ekwipunku i zawsze mając to jakby w głowie na myśli, czy jak się za bardzo tym obładuję tym sprzętem, czy to mi nie utrudni działania później w inny sposób.
Więc tak to widzę, właśnie tą sekcję, ale to nadal jest jakby pierwsza jakaś bazowa implementacja. Kolejne rzeczy będę z czasem dobudowywał do tego, bo wszystko niestety ten czas zajmuje. No i mamy zakładkę traumy. No i tutaj mamy traumy, jak już mówiłem, traumy mają 3 kategorie: fizyczna, umysłowa i psychiczna. Tutaj jest jakaś tam dodana, po prostu, że sobie mogę ją usunąć, mogę sobie przyciskiem dodać. Muszę wpisać jej nazwę, to jest wymagane. Sztylet z budowanym granatnikiem. No może takich rzeczy to chociaż nie wiem, zobaczymy. Wybieramy typ traumy, nie? Umysłowa i tak dalej. Opis, czyli co ona robi. Efekt, czyli tam mechaniczny, powiedzmy, opis to taki opisowy. Dodajemy. No i ona ma swój poziom. Musiałem sobie otworzyć podręcznik, bo już tego do końca nie pamiętam, ale traumy można leczyć, ale każda kolejna ma wyższy poziom i sprawa polega na tym, z leczeniem traum, o ile dobrze to z głowy to teraz powtarzam, nie chce mi się grzebać i szukać, gdzie to było w podręczniku, ale można to sobie zweryfikować. W każdym razie, jeżeli mamy więcej niż jedną traumę, no to druga trauma będzie miała poziom 2, trzecia trauma będzie miała poziom 4. Gdybyśmy się chcieli pozbyć traumy, to im wyższego, to musimy zaczynać od tych z najwyższym poziomem, czyli żeby jak mamy 2 traumy, no to najpierw musimy zająć się jakby pozbywaniem się tej traumy drugiego poziomu i od poziomu zależy, ile czasu bądź chyba punktów rozwoju na jakiś tam projekt wyleczenia, powiedzmy, tej traumy musimy poświęcić, żeby się jej pozbyć. I to polega na tym, że jeżeli na przykład mamy traumę tylko jedną poziomu pierwszego i chcemy się jej pozbyć, jest to trauma fizyczna, nie wiem, rana postrzałowa na przykład. Taki prosty przykład. Mamy ranę postrzałową, nawet sobie wpiszę, że to będzie rana postrzałowa, fizyczna, na przykład -3 do stali w walce. No przykładowo taki to ma efekt. To gdy chcemy się temu poleczyć, to mamy 2 wyjścia. Pierwsze wyjście, agent o danym imieniu, który grał nasz gracz, pauzuje tak jakby tą misję, czyli nie bierze w niej udziału. Siedzi nie wiem, w bazie, albo leczy się w szpitalu, cokolwiek. W każdym razie pozbywa się tej traumy. I po prostu poświęca daną sesję, daną misję. Nie dostanie za nią punktów rozwoju, no bo go na tej misji nie było, ale pozbywa się traumy, na przykład pierwszego poziomu. Jeżeli to byłaby trauma drugiego poziomu, no to musi pauzować 2 misje. A w tym czasie gracz musi sobie stworzyć, jeśli chce grać, musi sobie stworzyć nowego agenta i grać tym nowym agentem, który jest świeżakiem, ma na przykład tylko 1 startowy atut. W sensie leczenie traumy jest kosztem. Pozbywanie się traumy jest dotkliwym kosztem. Bo pauzujesz, nie dostajesz punktów rozwoju, nie grasz postacią, która ma na przykład więcej atutów, ma już jakiś ulepszony ekwipunek i tak dalej. Tworzysz sobie na szybko innego agenta, jeśli chcesz grać w tej kampanii, i po prostu grasz sobie agentem świeżakiem, który jest jakby od zera zaczyna, jest słabszy, nie tak rozwinięty, ale nie marnujesz punktów rozwoju tak jakby tej postaci i pozbywasz się traumy, albo płacisz, zamiast poświęcać punkty rozwoju na podbijanie, na trenowanie atrybutów, na wykopywanie nowych atutów, na dokupywanie gadżetów, czy tam na rozwijanie gadżetów, czy augmentacji itd., poświęcasz punkty rozwoju na leczenie traumy za punkty rozwoju i wtedy płacisz, nie pamiętam, czy już wykonujesz test, tak jak w przypadku leczenia, czy nie, ale zawsze jest jakiś koszt tego, żeby się tej traumy pozbyć. Tylko zastanawiam się, czy w przypadku traum psychicznych, czy je zostawić jako takie traumy stałe, niepozbywalne się. Tylko wtedy ja nie wiem, wtedy też zastanawiam się, jak się jakby wtedy jak z tymi poziomami, ale myślę, że traumy psychiczne też będą do pozbycia się, tylko będą ciężkie, bo będą na przykład wymagały zbudowania dodatkowej lokacji specjalnej w bazie, do której do lokacji, do bazy i do budowania lokacji w niej też zaraz dojdziemy, które by pozwalały znosić jakieś tam, nie wiem, sale terapeutyczne z wynajętym psychoterapeutą czy coś, żeby się tych traum pozbywać. Więc taki jest mój pomysł na traumy w tym momencie. Czy on się sprawdzi? Nie wiem, bo to by wymagało grania w kampanii, a do tej pory niestety nie miałem okazji pociągnąć żadnej kampanii, więc to jest kwestia
Okej, alternatywny sposób. To chętnie posłucham twojej opinii, bo nie wiem. Chciałem, żeby po prostu traumy były upierdliwe, traumy były ciężkie do pozbycia się, ciężkie do wyleczenia, żeby to było upierdliwe coś i teraz żeby to polegało na tym, że agent albo idzie na misję z traumami i musi się liczyć z tym, że będzie mniej efektywny i grozi mu, że zarobi kolejną, co go jeszcze bardziej osłabi, a finalnie jakby pójdzie drogą na zatracenie, bo albo będzie musiał odejść ze służby, albo zginąć bohaterską śmiercią, poświęcając się dla dobra organizacji i misji, albo właśnie będzie musiał mieć dotkliwy koszt, cena za to, żeby się pozbywać tych traum z tej listy, więc tak to widzę w agentach Cogwheel, ale może z czasem i z feedbackiem od osób grających i w wyniku testów intensywnych może się okaże, że to się do końca jakoś nie sprawdza, nie wiem, zobaczymy. No i mamy sekcję rozwoju, która na razie jest taka bardzo biedna, bo ma tylko punkty rozwoju i tam, że ileś na 12, ale tak naprawdę nigdy aż tyle punktów raczej rozwoju nie będzie, chyba żeby gracze ich nie wydawali, bo na tę chwilę jest 2 punkty rozwoju za przejście misji plus 1 punkt rozwoju za każdy zrealizowany cel dodatkowy, więc średnio od 2 do 5 punktów, 4 po takiej jednej sesji misji za graczy wpada. Połowę pedeków. No, zobaczymy, no to będzie kwestia do potestowania. Dobrze by było, jakbyś mi ten pomysł gdzieś na Discordzie wpisał, żebym tego nie przeoczył, bo może sobie gdzieś tam w notatkach wrzucę, że jest to opcja do przemyślenia, tak? No i punkty rozwoju, no tak jak mówiłem, 2 za wykonanie misji, plus jeżeli w misji pojawią się jakieś cele poboczne do wykonania, a mogą się pojawić w wyniku różnych fluktuacji w narracji, fluktuacji w fikcji, mogą się dodatkowe jakieś tam, na przykład, nie wiem, misja polegała na wykradzeniu czegoś z fabryki, ale w trakcie się okazało, że pojawia się komplikacja, że fabryka jest zaminowana, trzeba rozbroić ładunek, więc celem dodatkowym staje się rozbrojenie ładunku wybuchowego, żeby można było ten główny cel misji wykonać i nie żeby ta rzecz, ten McGuffin, który trzeba zdobyć, żeby nie uległ zniszczeniu. Więc kiedy pojawią się takie cele dodatkowe misji i zostaną one wykonane, to za każdy dodatkowy cel misji agenci dostają dodatkowy punkt rozwoju, więc tak średnio to widzę jako od 2 do 4-5 punktów rozwoju na misję, na sesję, bo raczej celuję w to, żeby misje raczej mieściły się w obrębie jednej sesji rozgrywki. To tak mniej więcej 5 punktów rozwoju, więc no agenci musieliby a punkty rozwoju punkty rozwoju służą tak, do podbijania, do trenowania atrybutów na wyższe wartości, do leczenia obrażeń, do odzyskiwania, znaczy obniżania stresu w fazie odpoczynku, do leczenia traum, do rozbudowy bazy, do wykupywania atutów dla postaci oraz do projektów, na przykład tworzenia jakichś tam gadżetów czy projektów augmentacji, dodawania augmentacji agentom. Więc właściwie jest chyba 8 w tej chwili różnych aktywności, na które punkty można wydawać. I chciałem właśnie, żeby była spora ilość aktywności, a tych punktów zawsze troszkę za mało, żeby kwestia tego, co agent w fazie, albo co jakby wymusiła sytuacja fikcyjna na agencie, że musi robić w fazie downtime'u, żeby to była zawsze kwestia wyboru. Żeby to nie było tak, że zawsze na wszystko mi starczy, tylko zawsze albo robię to, ale nie zrobię tego, robię to, ale nie zrobię tamtego, albo sytuacja, nie wiem, wróciłem z misji ciężko poraniony i muszę wydać punkty na leczenie swojego agenta i na przykład pozbywanie się stresu, albo nie leczę swojego agenta, nie obniżam stresu, ale chcę na przykład sobie wykupić kolejny atut, ale wtedy na kolejną misję pójdę poobijany, poraniony, żeby było zawsze coś, albo na przykład chcę skupić się na rozbudowie kwatery głównej
o kolejne lokacje albo o kolejne poziomy lokacji, bo one pozwalały się na przykład efektywniej leczyć. I zawsze, żeby był dylemat, zawsze, żeby był wybór i żeby tych punktów było mało, więc wątpię, żeby agenci je kumulowali, ale może zostawię to na razie do testu w ten sposób, żeby tych punktów można było zebrać 12, bo wątpię, żeby z jednej misji dało się tyle wyciągnąć, raczej tak 4-5 na misję. No i mamy sekcję na notatki, gdzie możemy sobie wpisywać jakieś rzeczy, które się dzieją w trakcie misji czy w trakcie kampanii. Tak wygląda karta postaci. Teraz tak, jeszcze z rzeczy, które chciałem wam pokazać, no tutaj mamy atuty, no to są różne, to można, jak one działają, można sobie sprawdzić w podręczniku w PDF-ie. Natomiast ja chciałem wam pokazać jeszcze, że faza rozgrywki, ale okej. Fazy rozgrywki jeszcze wytłumaczę. Gra w agentów Cogwheel jest ustrukturyzowana i dzieli się na fazy. I tych faz jest kilka, ale nie wszystkie występują, bo w jednostrzałach na przykład faza jest tak. Zaczynając, pierwsza faza to jest faza briefingu i pozyskiwania informacji, czyli takiego intel, briefing and intel można powiedzieć, w której agenci dowiadują się od, nie wiem, swojego oficera prowadzącego, czy w jakikolwiek inny sposób, jakiś tam nabudowany narracją, fikcji, dowiadują się, jaki jest cel główny ich misji, a potem czego mniej więcej się w tej misji mogą spodziewać, a potem wykorzystują swoje mocne strony, żeby pozyskać wskazówki, czy tam ten dane wywiadowcze, inaczej intel, wykonać wywiad, które miałyby im ułatwić wejście w misję. Bo to trochę ma wyglądać troszkę podobnie jak skok w Ostrzach Mroku. Więc dowiadujemy się, jaki jest główny cel misji, zazwyczaj się dowiadujemy mniej więcej, co może nam zagrażać i mistrz gry podaje, jaki będzie, ile segmentów będzie miał zegar misji wyjściowo, czyli czy ta misja będzie w miarę prosta, dość skomplikowana lub bardzo skomplikowana. No i agenci wykonują swoje rzuty na pozyskiwanie informacji, to się tak nazywa, ale to może być zarówno, nie wiem, hakowanie maszyny różnicowej, żeby pozyskać na przykład plany budynków, jeżeli trzeba się do tego budynku włamać, to może być udanie się na przykład do dzielnicy portowej, wędrówka po jakichś tam zakazanych spelunach, żeby skontaktować się z półświadkiem i pozyskać jakieś informacje, co grozi na przykład, nie wiem, zarobieniem kosy pod żebro albo ciężkiego wpierdolu. Robić jakieś inne rzeczy, nie wiem, przygotowanie czegoś, na przykład jeżeli misja ma być jakaś bardziej dyskretna i polegać na przykład na wejściu na teren na przykład, nie wiem, jakiegoś przyjęcia lub jakieś inne imprezy, udawania gości czy czegoś takiego, to na przykład przygotowanie strojów, czy pozyskanie identyfikatorów albo jakichś innych rzeczy, które pozwolą wejść na teren danej misji, co ułatwi, albo przygotowanie pozbycia się strażników z terenu, różne rzeczy w tym po prostu takie przygotowanie się do wykonania misji tak, żeby to poszło jak najbardziej gładko i jak najbardziej sprawnie, i od wyniku tego, jak pójdzie agentom w fazie pozyskiwania informacji i czy zapełnią zegar pozyskiwania informacji, będzie zależało od tego, jak będzie wyglądał rzut na wejście, ponieważ później zaczyna się właściwa faza misji i najpierw w fazie misji jeden z agentów wybrany jako lider, zależnie od podejścia. Jeżeli misja ma być, powiedzmy, na ostro, taka bardziej naparzankowa, ostre wejście, typu, nie wiem, odbijamy zakładników na ostro, dajmy na to, no to dowódcą takiej misji, liderem, zostaje parowy komandos i wtedy on jakby wykonuje rzut na wejście na swój najmocniejszy atrybut, czyli na stal. A jeżeli misja ma być taka mieszana, trochę
Trochę może się zdarzyć jakaś naparzanka, ale może będzie duże wykorzystywanie technologii, ale może też trochę skradanki. To wtedy powiedzmy taka misja mieszana, wychodzi na lidera agent, który ma najwyższy atrybut maszyna, a w misjach dyskretnych, czy to wymagających przekradania się, czy to na przykład, nie wiem, jakiegoś mistyfikacji przebieranek, bardziej taka społeczna, na jakieś negocjacje, czy czemuś podobne rzeczy. O, Zębatka, witamy, dziękujemy za rajda, pozdrawiamy. To wtedy liderem takiego rzutu zostaje agent z najwyższym atrybutem intrygi, czyli najczęściej albo agent pary, albo płaszcz cienia. I po tym rzucie na wejście on nam określa sytuację wejściową. Czy udało się... Gdzie są pieniądze za las? Nie ma pieniędzy za las, bo nie ma lasu. Jaki las? Rzut na wejście nam definiuje sytuację wejściową w fikcji, czy poszła dobrze, czy poszła średnio dobrze, czy poszła źle. I od tego zależy, co się będzie dalej działo, powiedzmy, w tej misji. No i zazwyczaj z pierwszej fazy agenci wiedzą, gdzie są, po co są i co mają zrobić. A jakby od mistrza gry zależy od tego, i od ilości punktów Nemezis w puli zależy od tego, jakie przeszkody w trakcie wykonywania tej misji się pojawią i ewentualnie też jego reakcja mistrza gry na działania graczy może ewentualnie sprawić, że pojawią się jakieś dodatkowe cele poboczne, które trzeba będzie wykonać, a które warto wykonywać, żeby zdobyć dodatkowe punkty rozwoju dla agentów. Założenie jest takie też, żeby w agentach Cogwheel mistrz gry nie miał za dużo pracy, jeżeli chodzi o prep. Ta gra ma być raczej low prepowa. Nawet zaryzykuję stwierdzenie, że może mi się uda ją napisać tak, żeby dało się ją z marszu grać, jeżeli chodzi o jakieś jednostrzałowe akcje, bo chcę zrobić, żeby miała tabelki do losowania, tak Nemezis, jak i w przyszłości mam nadzieję, że uda mi się stworzyć tabelki do losowania, do generowania takich do procedury generowania misji, celów misji i tak dalej, miejscówek, założeń, przykładowych celów pobocznych i temu podobnych rzeczy, bo chciałbym po prostu, żeby dało się bardzo low prepowo podchodzić do rozgrywki. Czy mi się uda? Nie wiem. Na razie stworzyłem tabele losowe tylko do losowania Nemezis. Jeszcze za tabelki misji się nie zabierałem, ale na pewno się podejmę tego zadania. Jakby ktoś oczywiście chciał i się zna na tym, to może mi oczywiście pomóc. Zachęcam do współpracy przy tworzeniu tej gry. Nie muszę wszystkiego robić sam. Będzie mi bardzo miło, gdyby ktoś chciał mi pomagać. W każdym razie mamy fazę misji, ona tam jakoś przebiega i zazwyczaj jest jakiś outcome. W większości przypadków na razie chyba testy wskazały, że jednak outcome jest pozytywny. Cele misji udaje się wykonać. I po fazie misji czasami może być, jest przypadek teoretyczny, gdzie zegar celu misji zapełni się jednocześnie z zegarem zagrożenia i wtedy dochodzi do dramatycznego finału, gdzie pojawia się po prostu dodatkowy zegar i trzeba na przykład, cel misji udało się wykonać, ale nie wiem, fabryka się wali, czy jakaś miejscówka się ulega zniszczeniu, czy cokolwiek, czy przybyły znaczące posiłki wroga, trzeba się ewakuować i nie wiem, uciekamy ulicami jakiegoś miasta ścigani przez siły przeciwnika, w którym pojawia się jakaś komplikacja, którą trzeba dodatkowo pokonać, żeby uciec do kwatery głównej, ale ogólnie misja zazwyczaj kończy się sukcesem, przynajmniej w tych wszystkich sesjach, które ja prowadziłem, to się jakoś tak wychodziło. I następuje po fazie misji następuje faza następstw, w której dzieje się kilka rzeczy. Przede wszystkim sprawdzamy, czy tu już odpalę
podręcznik, bo przyznam szczerze, że troszkę już nie pamiętam, dawno do niego zaglądałem. Gdzie ja to mam? Dobra, gdzie jest ten PDF? Cogwheel, ok. Zajrzę spisy treści, fazy, następstw, 41 strona, dobra. 41. Faza następstw. Następuje rozliczenie misji, czyli rozpatrywanie skutków realizacji celu głównego, celów pobocznych. Świat reaguje na działania agentów, czyli aktualizuje się główne zegary kampanii. Konsekwencje bolą, czyli że jakieś poważne konsekwencje się zadzieją. Na przykład zapełni się zegar odwetu Nemesis, to następuje wtedy faza odwetu, która nie występuje zawsze, raczej będzie występować tylko w kampanii. No i mamy na przykład w rozliczeniu misji, czy była to porażka, czy sukces. Jeżeli misja zakończyła się porażką, no to zegar niecnego planu Nemesis podwyższa się o 1 segment. Jeżeli misja zakończyła się sukcesem, zegar trudności pokonania moc Nemesis maleje, czyli zegar osłabienia, inaczej nazwany. Dzięki temu osłabiamy moc Nemesis przed finałową konfrontacją i reakcje świata. W grze też będą występowały frakcje, aczkolwiek nie używam nazwy frakcja w podręczniku, bo dostałem informację zwrotną, że to jest kalka z angielskiego od faction, a frakcja po polsku jednak znaczy co innego, więc raczej będą stronnictwa. Są stronnictwa, więc będą relacje ze stronnictwami. One będą wyglądały troszkę podobnie jak w Forge in the Dark, czyli będą miały bazowy status na 0, czyli neutralny, i będzie odchylenie do -3 albo do +3 i w jednej stronie będzie nieprzyjazne stosunki, wrogie albo otwarta wojna z jakimś stronnictwem, a w drugą stronę będą tam lekka nieufność, przyjaźń i sojusz na końcu, i tak samo nasi wrogowie będą mogli się sprzymierzyć z Nemesis przeciwko nam, a nasi sojusznicy będą mogli się przeszkadzać Nemesis lub na przykład pomagać nam w trakcie, kiedy Nemesis w fazie odwetu zaatakuje kwaterę główną naszych agentów. I co jeszcze? Tak, jeszcze w fazie następstw sprawdza się, czy zegar odwetu się naładował. On ma tam specjalne zasady swojego wypełniania, więc zależnie od typu misji, od podejścia, jaki był typ misji i jak poszedł, no to zegar odwetu Nemesis zazwyczaj zawsze się przynajmniej zapełni o 1 segment, więc to jest tak skonstruowane, przynajmniej w zamyśle moim, aczkolwiek nie wiem, czy to wyjdzie finalnie w testach jakiś, kiedy będę mógł prowadzić jakąś kampanię, że zegar się w trakcie wykonywania kolejnych misji, zegar odwetu się powoli ładuje i prędzej czy później ten odwet nastąpi i prędzej czy później nastąpi faza odwetu, w której to siły Nemesis zaatakują kwaterę główną agencji czy tam organizacji i trzeba będzie tej kwatery głównej bronić przed zniszczeniem, ponieważ konsekwencjami niepowodzenia w fazie odwetu może być takim, że nawet będzie mogło dojść do tego, że agenci utracą kwaterę główną i będą musieli wszystko od początku odbudowywać, albo utracą część lokacji, albo lokacje ulegną jakby uszkodzeniu albo zniszczeniu i trzeba będzie to odbudowywać. Oczywiście wszystko będzie kosztowało punktu rozwoju, więc tak to będzie wyglądać. Potem jest też w fazie następstw mamy reakcję stronnictw, więc reakcję stronnictw to jest odpowiedź na 4 pytania,
czy wykonane było zadanie na zlecenie danej frakcji, bo oczywiście będzie można takie zadania też wykonywać w kampanii, czy wykonywane było zadanie przeciwko danej frakcji, czy dana frakcja straciła coś w wyniku działań agentów, czy tam frakcja, tutaj powinno być stronnictwo, muszę to poprawić w tym podręczniku, bo stosowałem stronnictwo, a potem użyłem frakcja, dopiero teraz to zobaczyłem. Ale no, wiadomo o co chodzi. Pytanie czwarte, czy dane stronnictwo zyskało coś w wyniku działań agentów? I te wszystkie odpowiedzi na te pytania sprawiają, że ten pasek relacji z danym stronnictwem może się przesunąć w jedną lub w drugą stronę, więc może sytuacja się potem odwrócić, że sojusznicy zostają przeciwnikami, przeciwnicy zostają sojusznikami, szczególnie, że będzie można też przyciągać sojuszników Nemesis na swoją stronę w jakiś sposób. I po fazie następstw następuje faza odwetu, tak, której jak mówiłem, ale ona jest tylko wtedy, kiedy zapełni się zegar odwetu Nemesis. A jak nie ma tej fazy odwetu, bo zegar się nie zapełnił jeszcze, to następuje faza odpoczynku i rozwoju w bazie. I tak jak już mówiłem, tutaj przejdziemy do kwatery głównej. Kwatera główna składa się z lokacji. I lokacje dzielimy na podstawowe, dodatkowe i potem jeszcze mam zakładkę rozbudowy bazy, ale tego jeszcze nie zaimplementowałem, więc lokacje podstawowe mamy 4 i one mają swoje poziomy od poziomu 0 do poziomu 3 i każdy poziom robi coś tam w danej lokacji. Mamy 4 lokacje podstawowe w kwaterze głównej. Jest to ambulatorium, miejsce, do którego agenci udają się w trakcie downtime'u, w trakcie fazy odpoczynku po to, żeby leczyć się z ran, czyli z obrażeń otrzymywanych w atrybuty, poświęcając na to punkty rozwoju. Drugie mamy kwatery załogi, też one mają swoje poziomy, które każdy jakby ten poziom daje nam. W kwaterach załogi agenci odpoczywają, relaksują się i redukują stres, więc można udać się do kwatery załogi i redukować sobie stres, jeżeli mamy go za dużo nazbieranego po danej misji. Mamy sale treningowe, które pozwalają rozwijać swoje atrybuty lub pozwalają nam zakupować atut lub więcej niż jeden atut, jeżeli rozbudujemy lokację. Mamy warsztat, który pozwala nam podnosić poziomy lokacji tych wcześniejszych oraz pozwala nam na projekty rozbudowy, gdzie możemy budować lokacje dodatkowe. Tu niestety muszę się cofnąć do podręcznika, bo tego jeszcze nie mam zaimplementowanego na tym etapie w Foundry, więc gdzie ja mam te lokacje dodatkowe, mam strona 51. Powiem, że w tej chwili z lokacji dodatkowych do wybudowania jest Centrum Wynalazku i Augmentacji. Trzeba je zbudować dopiero, bo startowo na początku kampanii są tylko te 4, a lokacji dodatkowych nie ma, trzeba je budować dopiero i poświęcać na to czas i środki. Można wynaleźć Centrum Wynalazków i Augmentacji, które pozwala projektować wynalazki i augmentacje. Potem mamy zbrojownię, która pozwala, która przede wszystkim jest bardzo ważna w fazie odwetu, wzmacnia jakby obronność bazy i wzmacnia obronność bazy. Mamy automatyczne systemy obronne, tak, zbrojownia i automatyczne systemy obronne to są 2 lokacje, które służą do każdy na swój sposób służy do jakby obronienia bazy w fazie odwetu. I mamy jeszcze system wczesnego ostrzegania, który też jest związany z fazą odwetu. To oczywiście nie są wszystkie lokacje dodatkowe, które będą dostępne w grze, tylko na razie rozpisałem te 4, ale będzie ich na pewno więcej, bo jeszcze pewnie będzie lokacja związana z usuwaniem traum psychicznych, którą też będzie można wybudować, żeby się móc pozbywać traum psychicznych. I jeszcze jak na jakieś pomysły wpadnę, to też pewnie do tej gry dodam, ale no
Mamy 4 lokacje podstawowe, które można rozwijać albo odbudowywać, jeżeli zostanie baza zaatakowana i coś zostanie uszkodzone lub zniszczone. I będą lokacje dodatkowe. No i w tej sekcji dodam mechaniki i tam jakieś automatyzacje związane właśnie z rozbudową bazy i z tymi projektami, żeby można było śledzić, co i jak jest rozwijane, rozbudowywane. Ale to wszystko na późniejszym etapie. I jeszcze z rzeczy, które chcę wam pokazać, to jest karta Nemesis. Proponuję nazwę Azyl. Arkham. Mamy tak, zakładkę główną Nemesis. Nemesis składa się z kilku informacji. Mamy jej zasięg wpływów. Mamy lokalny, międzynarodowy i globalny. Od zasięgu wpływów Nemesis, zasięg lokalny to jest, powiedzmy, zasięg, nie wiem, jednego miasta, dużej aglomeracji urbanistycznej, może jakiegoś województwa, powiedzmy, bądź hrabstwa, no coś takiego mieszczącego się w obrębie państwa, może trochę części państwa, miasto bądź część państwa. Międzynarodowy, no to obejmujący przestrzeń kilku państw, no i globalny, że organizacja ta Nemesis działa na całym świecie i od wielkości tego od zasięgu wpływów zależy tak ilość przybocznych, bo którym dysponuje Nemesis i których trzeba pokonać, żeby je osłabić, oraz wielkość zegara, które zaraz pokażę. Rodzaj organizacji jest to na przykład organizacja militarna, na czele której stoi, tutaj definiujemy, kto stoi na czele tej organizacji i co jest celem tej organizacji. To od tego są tabelki losowe, których tutaj jeszcze nie zaimplementowałem, ale są w podręczniku. No i mamy zegary Nemesis. Są 3 zegary. Zegar celu, no i on ma jego wielkość jest zależna od tego, jakie, na przykład lokalny ma chyba 8 segmentów, tak, międzynarodowy ma 10 segmentów, a globalny ma 12 segmentów, bo to pokazuje, jak bardzo poważny, złowrogi, mocarny jest cel, do którego dąży Nemesis, i on się będzie zapełniał na przykład w wyniku jakichś tam porażek w wykonywaniu misji, kiedy w fazie następstw będą tam rozliczane efekty tej misji. Mamy zegar osłabienia, który jest równy zegarowi celu -2. On osłabia Nemesis przed finalną konfrontacją i de facto jakby granie kampanii przeciwko Nemesis w agentach Cogwheel ma polegać na tym, że dążymy do tego, żeby Nemesis nie zapełnił w pełni swojego zegaru celu, ale żebyśmy zapełnili zegar osłabienia i dzięki temu jakby umożliwili sobie finalną konfrontację z Nemesis i pokonanie go na jakby naszych warunkach, kiedy on jest najsłabszy, nie dysponuje swoimi przybocznymi i to nie jest zegar celu Nemesis -2, tylko ilość przybocznych razy 2. Więc jeśli pokonywanie przybocznych Nemesis, czyli takiego poruczników, takich elitarnych, nie wiem, przydupasów, którzy każdy może mieć swoje jakieś tam zadania do wykonania, jakieś swoje style, nie wiem, jakieś dziedziny, w którymi się zajmuje, to się między innymi pokonywanie przybocznych zapełnia ten zegar osłabienia i to pozwala na finalną konfrontację z Nemesis, kiedy będzie najsłabsze i największe szanse na zwycięstwo, bo naprawdę na początku jakby kampanii, gdyby chcieć rzucić się na Nemesis, to jego pokonanie jest praktycznie niemożliwe. Zresztą zobaczcie sobie w rozdziale o Nemesis, jakimi mocami mogą dysponować, jakimi zagraniami. Jest to bardzo podły przeciwnik, więc ciężko go pokonać. No i zegar odwetu, to jest taki zegar, który będzie się raczej sukcesywnie zapełniał w trakcie kampanii, być może nawet więcej niż raz, i jego zapełnienie spowoduje odpalenie się fazy odwetu i atak na bazę główną agentów. No i tu zakładka, gdzie będą przyboczni,
Tu zaimplementuję, że będą rozpisani, po prostu będzie można dodać sobie przybocznego, rozpisać jaki on jest, jakimi mocami dysponuje i tak dalej, ale to jest późniejszy jakby etap projektu tej gry, no i można sobie dodatkowe jakieś notatki sobie tutaj wpisywać, cokolwiek co mamy do zrobienia, więc na razie jakby można tworzyć sobie postacie, mam agent V2, Headquarters i Nemesis. Czy coś jeszcze dojdzie? Nie wiem, na tym etapie ciężko mi jeszcze powiedzieć, ale tak to wygląda. Moi drodzy, czy macie jakieś pytania do mnie odnośnie agentów Cogwheel? Na które mógłbym wam odpowiedzieć, czy jak w ogóle oceniacie całą tą wizję mojej gry, patrząc na to, co do tej pory udało mi się zaimplementować. Czy będą też agentki? No, w agentach Cogwheel możesz grać agentem, agentką, osobą agencką, która jakkolwiek się definiuje. Na pewno jeszcze w podręczniku, co mogę powiedzieć, że w podręczniku, czego jeszcze do końca tam nie ma, ale tak na pewno będę chciał zawrzeć mechaniki właśnie stronnic i wpływu na rozgrywki. Będę chciał zawrzeć procedury losowe, tworzenia sobie misji, żeby ułatwić zadanie osobom prowadzącym. Na pewno rozbudować jeszcze sekcję rozwoju w downtime'ie. I później też rozbudować setting, bo settingiem domyślnym agentów Cogwheel jest... Ale że co? Ale inkluzywność do nazwy gry? Co miałbym napisać, nazwać grę, nie wiem, osoby agenckie Cogwheel? Czy jak? Bo troszkę nie rozumiem pytania. Na pewno będę chciał właśnie, żeby było losowe generowanie misji, żeby ułatwić pracę mistrzom gry, czy tam osobom prowadzącym. Myślę, że też na pewno zaimplementuję coś tam z BHS-ów do podręcznika, jakaś karta X na pewno wleci, być może jeszcze jakieś dodatkowe narzędzia. Agencja Cogwheel. Mówisz, że agenci jest zbyt wykluczające, trzeba zmienić na agencję. Do przemyślenia, nie? Mogę zrobić jakąś ankietę, tylko żeby jakaś większa próba zagłosowała w tej ankiecie, to wtedy mógłbym się przekonać, czy agenci bardziej pasuje, czy agencja. Chociaż agencja, no to ktoś mógłby śmieszkować, że wiecie, no, agencja to nie tylko wywiadowcza, tak? Więc to różnie. Się czułaś wykluczona? O, Gildera, to bardzo przepraszam, że się czułaś wykluczona. De facto w karcie postaci nie ma żadnych informacji odnośnie jakby tożsamości czy identyfikacji, więc no nie wiem, chyba że jakoś zaprogramuję, że nie wiem, jak wybierasz archetyp, to geniusz albo geniuszka, albo nie wiem, jak odmienić nawet przez inne identyfikację słowo geniusz. Nazwy RPG są neutralne. No, nie wiem, czy to nie jest jakieś już takie czepialstwo na siłę, nie? Hasłowe. No niekoniecznie. Hasłowe. No dobrze, moi mili, czy macie jakieś pytania? Pytam, dywaguję. No, uważam, że no nie wiem, ja na razie mam takie poczucie, że na tym etapie to, kiedy nie mam jeszcze wersji jakby 1.0 podręcznika takiej pełnej ze wszystkim, co chciałem tam zawrzeć, nie mam też pełnej jeszcze wersji zaprogramowanych wszystkich funkcji z podręcznika do stołu Founder, że jakby kwestia inkluzywności, nazw inkluzywnych to jest
jakby problem, ewentualnie problem, który się rozwiązuje na etapie, nie wiem, korekty, redakcji. A do tego jeszcze daleka droga. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Cogwheel RPG mi się też podobało. No, nie było złe, to fakt, ale chyba jakby agenci Cogwheel w moim odczuciu bardziej mówią, o czym ta gra jest, niż Cogwheel samo RPG. Bo Cogwheel, no to mogło nasuwać oczywiście skojarzenia z Zębatka, koło Zębate, tak, że coś pewnie steampunkowego, ale mi się wydaje, że agenci Cogwheel jakby bardziej ten ciężar przesuwają w stronę tego, że to jest gra o jakichś agentach właśnie, agentkach służących w siłach jakichś specjalnych, tak, w agencjach wywiadowczych. O to mi chodziło. Aczkolwiek to też nie jest jakby zapisane w kamieniu, że to się też nie zmieni. Na razie jest taka nazwa, jaka jest. Więc tak, no tak de facto agenci Cogwheel to mają być taki miks pomysłów zaczerpniętych z różnych gier. Mam nadzieję, że na w miarę nowoczesnym, zbudowany na bazach w miarę nowoczesnego designu, tego jak się projektuje gry współcześnie. To jest moja pierwsza jakby gra, pierwszy projekt. Staram się do niego podchodzić kompleksowo, tworząc jednocześnie podręcznik do czytania, do grania przy stole, jak i rozwiązanie software'owe pod wirtualny stół Foundry, który ja bardzo lubię i bardzo sobie cenię. I będę w miarę te rzeczy rozwijał równolegle, bo posiadanie jakby stołu Foundry pod moją grę pozwala mi testować w efektywniejszy sposób różne rozwiązania mechaniczne i no też łatwiej mi po prostu wprowadzać zmiany i testować kolejne zmiany, iteracje różnych rzeczy, coś jest lepsze, czy coś jest gorsze, bo mogę sobie sprawdzić, jak coś działa. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć w sumie, więc jeżeli nie ma więcej pytań z publiczności, to jeszcze tylko poinformuję, że gra agenci Cogwheel, zaraz jeszcze wrzucę linka do GitHuba. Zaraz wam wrzucę linka do GitHuba, tylko sobie znajdę README. To chyba w README to było, albo w changelogu. Albo w install, nie, w install, dobra. Dobra, wrzucę na czat dla zainteresowanych link do Foundry bezpośredniej, żeby sobie można wkleić Foundry i zainstalować. Wrzucam, uwaga. To jest link do GitHuba, bo na bieżąco jakby wrzucam to, co mi się udało utworzyć od razu na GitHuba, więc to jest link instalacyjny do agentów Cogwheel, jeżeli ktoś używa Foundry. Akurat gra jest pod Foundry wersję 12, dokładnie 12.331, bo jeszcze na 13 się nie przesiadłem, bo czekam, aż mam rozgrzebaną kampanię w Earthdawnie, którego gram, prowadzę. I Earthdown nie ma jeszcze jakby kompatybilności z wersją 13 Foundry, więc niestety siedzę jeszcze na 12 wersji, ale jak tylko ludzie, którzy pracują nad modułem do Earthdowna na 13 wersję Foundry go zrobią i wypuszczą, to zmigruję na 13 i wtedy też zrobię przebudowę, refactoring agentów Cogwheel pod wersję 13 Foundry, żeby też była kompatybilna z nową wersją tego oprogramowania i być może będę po prostu rozwijał, zobaczę jaki będzie zapotrzebowanie, jaki będzie odbiór, będę rozwijał dwutorowo agentów Cogwheel pod wersję 12 i pod wersję 13, bo wiem, że są duże różnice, jeżeli chodzi o API, czyli o wersję tą kodową
JavaScripta używanego w Foundry do robienia rzeczy, więc są różnice, więc może nie działać pod wersją 13. Nie obiecuję, że będzie działać, bo nie testowałem. Czy w wersji 13 Foundry da się agentów Cogwheel uruchomić i czy to wszystko działa, to co do tej pory zrobiłem, czy jest możliwe do korzystania. Więc nie wiem. Wiem, że działa pod wersją 12 i chcę zrobić tak, że jak już spiszę, może nie cały podręcznik, ale większą część podręcznika, może pomijając jakieś kwestie settingowe czysto, to czy tam jakieś lorowe, to jak będę miał już całą jakby warstwę mechaniczną spisaną, to pewnie wrzucę podręcznik na itcha, na itch.io, plus udostępnię też to GitHuba z możliwością instalacji Foundry. Oczywiście za darmochę, no PDF-a może ustawię na Pay What You Want, jakby ktoś chciał mnie wesprzeć, ale też jakby ktoś w ogóle chciał wspierać moją działalność, w tym powstawanie właśnie agentów Cogwheel, to zapraszam na mojego Patronite'a, patronite.pl/zuraw, gdzie można mnie wesprzeć comiesięcznym wsparciem, żebym miał możliwość nie wiem, płacenia chociażby abonamentu za kopilota GitHubowego, który pomaga mi projektować tą grę od strony kodu programistycznego. Albo też jako, nie wiem, możecie wspieranie na YouTubie mi tam dać, też jest taka opcja. Wtedy będziecie mieli na przykład w jednej i w drugiej opcji będziecie mieli do zapisów wszystkich sesji, które jeszcze nie zostały przemontowane, ale są już rozegrane, są dostępne dla patronów i dla osób wspierających na YouTubie w osobnej playliście. Jest tego całkiem sporo wrzucone, bo backlog jakby montażowy mam dosyć duży, jeżeli chodzi o materiały na kanał, więc jest znaczące wyprzedzenie w tym, co już jest, a co czeka na kolejkę montażu i wrzucenia na YouTube, Spotify i Rumble. Więc tak, jest nas trochę, więc mogę sprawdzić, czy mogę was gdzieś przerzucić, bo jeżeli nie ma więcej pytań z czatu, to może zrobimy komuś rajda, zobaczę, czy ktoś w ogóle streamuje. Niestety nie widzę, żeby ktoś z streamerów, których obserwuję, związanych z RPG-kami, ktoś coś robił aktualnie, no to was nigdzie nie przerzucę. W takim razie, jak nie ma pytań, to zapraszam, zareklamuję. No ja nie mam niektórych, wiesz, ja patrzę tak po tej liście, co ja mam zaobserwowanych, zafollowowanych streamerów, nikt akurat nic nie streamuje. To 12 września gramy kontynuację kampanii Warhammera Straży Porządku pochodzącej ze Startera do Warhammera 4 edycji. Gramy na Foundry, więc zapraszam na tą sesję. Jeżeli uda mi się zebrać, właśnie, jeżeli ktoś chciałby zagrać w sesję testową agentów Cogwheel, mam slot na sesję albo w poniedziałek, albo we wtorek, albo 8, albo 9 września od godziny jakieś 21, 21:15, bo niestety do 20 pracuję, więc muszę jeszcze zdążyć wrócić do domu. Chciałbym przetestować działanie mechaniki na karcie agenta V2, czyli na drugiej iteracji karty postaci, zobaczyć, czy tutaj zmiana w sekcji tutaj obrażeń, czy to się będzie lepiej sprawdzało niż atrybuty pochodne. Więc gdyby ktoś miał ochotę zagrać w agentów Cogwheel, zobaczyć, jak to wygląda od strony gameplayowej, zobaczyć, jak wygląda ten gameplay loop w tej rozgrywce, to zapraszam. Potrzebuję 2 do 4 osób chętnych. Teoretycznie na razie niepewną, mam jedną osobę do niedzieli, może jakby ktoś chciał skorzystać, to zapraszam, jeszcze 3 sloty wolne. To możemy zagrać w przyszłym tygodniu, a tak 12 na pewno gramy w Warhammera, potem 19 września gramy w Earthdowna, kontynuujemy kampanię Legendy Barsawi, przygodę w Szponach Mroku, gdzie będzie toczyła się finałowa bitwa w podziemiach pewnego kamieniołomu. Jest ostro, jest ciężko, być może ktoś zginie, zobaczymy. I 25 września
Zapraszam, wszystkie te 3 sesje będą o godzinie 20 planowo. Zapraszam na kontynuację kampanii Stamtąd, którą rozgrywamy. Znaczy, kampania nazywa się Stamtąd, bazuje na motywach serialu o tej samym tytule i jest rozgrywana na zasadach mechaniki Delty Green. Więc tak, mamy 3 sesje Warhammer, Earthdawn i Delta Green w tym miesiącu. A jeżeli już nie macie pytań związanych z agentami Cogwheel, to ja ze swojej strony zapraszam na swój Discord, na którym jak tylko coś tam dopiszę do podręcznika, czy wrzucę do stołu na Foundry związanych z tej grą, to tam chwalę się, wrzucając jakieś screeny albo jakieś changelogi z postępów. Zapraszam na swoje socjalki, które tam znajdziecie pod Linktree, które znajdziecie we wszystkich właściwie opisach filmów na YouTubie i w komunikatach, które tam bot wrzuca co jakiś czas na czata. Na moim Discordzie i w socjalkach też, w postach na Facebooku związanych z Cogwheel czy agentami Cogwheel znajdowały się linki do dysku Google, gdzie można sobie pobrać jeszcze ciągle aktualną wersję podręcznika Alpha 0.5.5, która jest na razie tą ostatnią, jaką wrzuciłem na dysk Google. Dostępny jest zupełnie za darmo, PDF-ik, 70 stron już ma, ale pracuję nad jego aktualizacją, bo pozmieniałem niektóre rzeczy i dodaję kolejne warstwy mechaniczne do tej rozgrywki, więc gdzieś w ciągu najbliższych tygodni pewnie pojawi się aktualizacja i kolejna wersja. Ja jestem Żuraw z kanału żuraw.pl. Pozdrawiam, dziękuję za bytność. Gilderita, Siwe Sznaucery, Tsar, pozdrawiam. Brania albo Brandża 87, Los Torpedos, Miki Piton, czyli reprezentacja zębatkowa. Dziękuję Wam bardzo, że ze mną tutaj posiedzieliście przez te 2,5 godziny i zapraszam w przyszłym tygodniu na sesyjki. A tymczasem się żegnam, dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczyska. Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych: YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.